Technologia wojny nie wygrywa, dlatego że wojna nie jest o technologii, wojna jest sprawą polityki. Sztuczna inteligencja w sumie naprawdę niewielkim kosztem może w tak znaczący sposób zmieniać postawy społeczeństwa. To system automatycznie znajdzie środek rażenia, żeby jak najszybciej panią zlikwidować. Czy będzie jednak jakaś próba doprowadzenia do sytuacji, że ta rola żołnierza się całkowicie zmienia i że de facto w samym polu konfliktu tego żołnierza nie ma, jest tam właśnie tylko technologia? W ciągu najbliższych kilku lat około 40% platform może być już bezzałogowych. Wojna ma swoją naturę i swój charakter. I ta natura jest niezmienna. Bardzo serdecznie witam w pierwszym odcinku naszej serii Znam przyszłość, w której mam naprawdę wspaniałego gościa, z którym będziemy rozmawiać. Jest to generał Rajmund Andrzejczak, który był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2018-2023. Służył w Iraku, służył w Afganistanie 30 ponad lat, 36 zdaje się, służby wojskowej. Aktualnie też ekspert do spraw obronności, geopolityki. Mam nadzieję, że można tak powiedzieć. Jak nie, to będziemy konkurować na inne, lepsze określenia. Natomiast to, czego myślę, że dużo osób o panu generale nie wie, chociaż jest osobą bardzo znaną, to jest to, że jest także, i tutaj się zwracam do naszego gościa, basistą amatorem czy basistą półprofesjonalnym? Absolutnym amatorem. Witam serdecznie. Została zdradzona jedna z pilniej strzeżonych tajemnic NATO, ale tak, absolutnym amatorem. Nie znam nut, nie znam akordów i traktuję... Ale gdzie możemy usłyszeć pana generała? No nie, to trudna sprawa jest, żeby usłyszeć. Gram w zaciszu w domu, chociaż jest kilka incydentów muzycznych. Pozdrawiam tutaj chłopaków z poznańskiego Turbo, Wojtka Hoffmana i całą wspaniałą załogę, którzy namówili mnie na to, żeby nie dość, że nagrać intro do ich ostatniej płyty, ale też, żeby 2 razy zagrać na koncercie. I muszę pani powiedzieć, że to było bardziej stresujące niż dowodzenie dywizją, więc... Naprawdę? Tak, no to jest dla amatora jednak wydarzenie. Kiedy coś musi być naprawdę. Oczywiście technologia to wspiera, pewnie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Sztuczna inteligencja również. Wspaniałe takie doświadczenie poznawcze, jak bardzo zmieniła się właśnie muzyka na tym backstage'u przez te lata. No ale na końcu to było takie coś mega ludzkie. Wspaniali ludzie, fajna atmosfera, super publiczność. Wymiana energii. Tak, absolutna. Także teraz troszeczkę miałem na to czas i pomyślałem sobie, że czemu by się nie skusić. No ale to nie jest jedyna pasja, której pan generał się poświęca, ponieważ usłyszałam tutaj przed chwilą w kuluarach, że jeszcze jest kolarstwo, tak? Czy jest też rower. rower. Jest rower gravelowy. Przez bardzo długi czas jeździłem na rowerze górskim, potem zupełnie przypadkowo, trochę taki sprowokowany przez mojego partnera z programu Grand Zero, Sławka Dębskiego. Który Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Sławka, który jest absolutnym tutaj niedoścignionym mistrzem. Trudno za nim nadążyć. Więc troszkę się spotkaliśmy w połowie drogi. On z szosy, jakby roweru szosowego zszedł piętro niżej właśnie na gravel, a ja z kolei awansowałem do tej grupy, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast jest tam sporo takiego kawaleryjskiego nawyku, czyli planowanie tych wyjazdów, sakwy, pakowanie, takie, to jest chyba ostatnie takie... Logistyka poważna. Ostatnie żołnierskie, co mogę zrobić. No i lubię dlatego, że tam zostają tylko nogi i to, co się ma w sakwie. Tak? Na razie nie jeżdżę z żadnym wsparciem elektrycznym. Przyglądam się tym procesom. Ostatni rower chyba Canyona, tak, z użyciem sztucznej inteligencji, też kamera 360, więc nie wiem, czy to jest dobry kierunek, czy też nie. Wolę coś naprawdę, czyli moje rowery ostatnio, tak, Velo Dunajec zrobiłem w takiej samotnej wyprawie 250 km. Odczuwalne, ale widoki też przepiękne. Czyli nie chce pan oddać sztucznej inteligencji za dużo tutaj, w tym obszarze? No, dyskutujemy sobie. Mam taką właśnie znajomość ponadroczną chyba z czatem GPT. Czasami żartuję, że w pewnym momencie przyglądając się, jak reaguje algorytm, wiedząc o tym, że w języku polskim inteligencja jest rodzaju żeńskiego, poprosiłem, żeby się do mnie zwracała jak kobieta i to różnie wychodzi, to generalnie się trzyma tego. Tak, tam jeśli chodzi o spójność, to bywa różnie z tymi Natomiast modelami. żeby mieć pojęcie o skali tej rewolucji, bo tu nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja takową jest, używałem i używam do różnych aplikacji sztucznej inteligencji, do różnych celów i
również tej graficznej i no, buduje się w mojej głowie jakiś obraz, co to może, a czego nie może jeszcze, ale też sporo pytań, inaczej bym powiedział, coraz więcej pytań jest natury filozoficznej i takiej etycznej, a mniej może tych obszarów technologicznych. Również jeżeli chodzi o ten obszar stricte wojskowy. Czyli w zasadzie rozumiem, że chodzi o to, co warto oddać, a czego absolutnie nie należy oddawać, bardziej niż co można oddać, dlatego że to jest technologicznie możliwe. No, czasami się zastanawiam, jak wracam z takiej wyprawy, a właściwie każdego dnia, kiedy kończy się dzień taki wyprawowy, kładę na stole wszystkie urządzenia. Czasami mój kolega tutaj żartuje, że to jest więcej osprzętu niż talentu. Nie jestem jakimś specjalnym wyznawcą tych nowoczesnych technologii i gadżetów, ale jednak mam, tak? Jakby obserwuję, poznawczo mnie to interesuje. Cały mój stan zdrowia, sen, tam BMI i tak dalej monitoruje mój zegarek. Oczywiście SmartWaga to jest najbardziej surowy recenzent, bo na co dzień rano do mnie mówi, no panie generale, jest jeszcze jakiś obszar do poprawy. Ale przepraszam, że wejdę w słowo, ale tu muszę od razu zapytać, bo to jest dla mnie bardzo ciekawy obszar. Ja przez jakiś czas nosiłam jeden z tych inteligentnych pierścionków, który codziennie wprawiał mnie w zły nastrój, ponieważ mi oznajmiał na początek dnia, że źle spałam. Tak, tak. I to Czuła tak się mnie pani programowało, całkiem nieźle. chociaż czułam się nieźle. I to mnie tak programowało, że ja w pewnym momencie porzuciłam tę funkcję, to znaczy pozwoliłam już temu zegarkowi, czy tam, nie wiem, pierścionkowi mierzyć mi kroki i tak dalej, powiedzmy, jakieś tam inne parametry też w ciągu dnia, ale tą noc zostawiłam, dlatego że byłam na tyle zirytowana i miałam poczucie, że to jest tak silna jednak interwencja w mój stan psychiczny, że ja nie chcę tego robić. A ja Rozumiem, że pan sobie z tym radzi. Ja z kolei bardziej, no to jest właśnie pytanie, na ile mamy tą skłonność do jakiejś takiej refleksji, bo ja uważam się za człowieka jakby z DNA analogowego. Ja posługuję się tą technologią, natomiast jakby mój sposób rozumienia świata był kształtowany w latach, kiedy trzeba było biegać do kiosku i kupić skrzydlatą Polskę i to było jedyne źródło informacji o polskim lotnictwie. Jestem niedoszłym lotnikiem, zostałem oficerem wojsk pancernych. Więc poznawczo mnie to właśnie interesuje, na jakich podstawie, z jakich danych, jakim sposobem zegarek mierzy te wszystkie ciekawe historie. Oczywiście mam całą rodzinę tego sprzętu, czyli jest to zegarek, jest to waga, wszystkie te sensory, nawigacja na rowerze, tam teraz nawet mam pomiar mocy, który tutaj dzięki właśnie inspiracji Sławka zakupiłem i bardziej interesuje mnie, jak wiele od siebie tej informacji oddaję, co dzisiaj algorytm o mnie wie, czy o facecie, który ma 58 lat, prowadzi taki styl życia, tak śpi, tak się, nie wiem, odżywia, tym się interesuje. Jest bardziej na poziomie poznawczym i widzę też wiele rzeczy takich, których algorytm jeszcze nie rozumie, tak, jak w tych procesach. Więc nie jestem niewolnikiem, jestem tak normalnie, szczerze zainteresowany, jak to funkcjonuje. I na końcu dnia oczywiście zachodzi to fundamentalne pytanie, kto te dane ma i co z nimi robić. A to są bardzo ciekawe pytania i do nich na pewno wrócimy. Ja muszę powiedzieć, że ja miałam taki epizod parę lat temu, jak jeszcze robiłam badania po doktoracie na MIT, to tam zespół, w którym ja pracowałam, się strasznie interesował tymi technologiami ubieralnymi wszystkimi. No to zresztą byłoby w sumie ciekawe i możemy od razu zahaczyć, czy w wojsku to jest jakoś duży temat, prawda? Te wszystkie opaski, sensory wszelkiej maści i tak dalej. I to, co mnie wtedy totalnie zaskoczyło, to jest to, że część z tych sensorów to nie były pasywne urządzenia, które robią pomiar tego, co się z człowiekiem dzieje, tylko część była aktywna. To znaczy był przedziwny sprzęt, który ja uważam, że w ogóle nie powinien nigdy być wypuszczony na rynek, o nazwie Pawlok, który był w stanie taki mini wstrząs elektryczny na rękę komuś zrobić, jeśli ktoś na przykład nie trzymał się swoich wytyczonych nawyków, diety i tak dalej. No to oczywiście trzeba było tam w części przypadków samemu zadeklarować i jeszcze siebie walnąć, żeby się potem, prawda, dostać taki wstrząs i siebie ukarać. Co dla mnie było coś kuriozalnego. Oczywiście trybut dla Pawłowa, wiadomo. Tak. Natomiast pamiętam, że był taki moment, że tych sprzętów było bardzo dużo, właśnie najróżniejszych, też takich, które moim zdaniem były już bardzo kontrowersyjne albo na granicy. Potem jakby przycichło i teraz mam wrażenie, że jest znowu wysyp tych wszystkich No jest, sensorów. tutaj jakby pani profesor dotknęła kilku takich bardzo ważnych obszarów. Niektóre są technologiczne, niektóre pewnie by się ocierały gdzieś o obszary prawa, ale też jakby wiodą nas do tego wątku filozoficznego. Ale ja najpierw może powiem o takim ciekawym zjawisku, ponieważ kiedy pełniłem obowiązki szefa sztabu, to mieliśmy kwartalne odprawy i zawsze starałem się, żeby te odprawy odbywały się poza Warszawą. W różnych rodzajach sił zbrojnych, byliśmy w marynarce wojennej, w lotnictwie, w logistyce, siłach specjalnych, no i wszędzie tam o 12 mniej więcej robiliśmy przerwę na bieg 3 km. To
nie było szczególnie z aplauzem przez wielu moich kolegów generałów, których pozdrawiam oczywiście, przyjmowane. I jedna z ostatnich moich odpraw już była w Wojskowym Instytucie Medycznym. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy chyba biegać, bo biegający generałowie po szpitalu, no wyglądałoby to dosyć, że tak powiem, alarmująco. No i pan generał Gielerak zdecydował, że w tym dniu zrobimy troszeczkę takie szersze badania medyczne dla tej grupy, która przyjechała. Właśnie między innymi BMI, mierzyliśmy sobie tutaj, było też takie krótkie badanie krwi i ja w tym czasie miałem też zegarek akurat inny, wtedy jeszcze i pomyślałem sobie, że zobaczę, jaka jest różnica między tym, co takim zwykłym jednak no, powierzchownie tutaj przygotowanym małym sprzęcie, a między tymi badaniami profesjonalnym sprzęcie. No i okazało się, że te różnice są niewielkie. I zapytałem wtedy pana generała Gieleraka, mówię, słuchaj Grzegorz, jak to traktować, tak? Na przykład, nie wiem, wagę, czy tam poziom wody, czy żeby nie popaść w jakiś absurd, że już nie robimy sobie badań, bo zegarek nam to powie. No i on powiedział coś bardzo mądrego, takiego, że trzeba to obserwować, bo jak się widzi dynamikę, że ta waga gdzieś tam wzrasta, nie wiem, ucieka nam woda, czy jakieś inne parametry, to można to potraktować, że okej, zwróćmy na to uwagę. Jako wczesny sygnał. Natomiast granica pomiędzy tym właśnie, że ja wstaję rano, mój zegarek lepiej wie niż ja, nieraz tak właściwie się zdarza, że mówię, hej, no co z tego, że ty mi tutaj tyle punktów wyznaczasz. Bardziej mnie to poznawczo interesuje, co takiego się dzieje, jak on to mierzy i gdzie te dane potem biegają i na co mają wpływ, tak? Bo pewnie zaraz jakieś reklamy tutaj łącząc wątki. W czasie GPT. To się wszystko Tak, połączy ale w jedną całość. Powiem pani profesor, że przyłapałem się kiedyś na takiej historii, to zdradzę kolejną taką tajemnicę, że postanowiłem po tygodniu czasu zrobić sobie print screeny jakichś takich absolutnie podstawowych rzeczy z mojego telefonu, bo większość telefon jest terminalem tutaj do tych nowoczesnych technologii. I zrobiłem sobie właśnie zrzuty tygodnia z Garmina, czyli z mojej aktywności fizycznej i tutaj stanu zdrowia. Takiego, które oczywiście ten Garmin jest w stanie ocenić, bo przecież nie zbada mi krwi, więc tutaj wiele tych parametrów jednak jest obarczony pewnym błędem. Drugie to były Spotify i wszystkie podcasty, które słucham i muzyki, której słucham. Tu się już, że tak powiem, zdradziło, że jednak słucham. I trzecie to był czas spędzony na poszczególnych aplikacjach. I pomyślałem sobie, okej, to droga sztuczna inteligencja, powiedz mi, co sądzisz o tym człowieku. No i byłem zszokowany, jak wiele dosyć prawidłowo zdefiniowanych obszarów ChatGPT był w stanie ocenić na podstawie tych trzech rzeczy. I potem, kiedy przechodziłem z jednego rodzaju telefonu do drugiego, nie będę tu wszystkiego reklamował dzisiaj, to pomyślałem sobie, muszę poprzegrywać te aplikacje. Chciałem zobaczyć, ile tych aplikacji podstawowych jest. I w moim przypadku akurat było to 36. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Trochę. Tak, trochę jest, tak, różnych, takich od takich banalnych tam do komunikacji gdzieś, aż po banki, czy tak jak no, każdy z nas tutaj ma swoje. I zacząłem analizować właśnie sobie wtedy, co może wiedzieć poszczególna aplikacja tutaj o mnie, jak ona może być zabezpieczona, tak? No bo inaczej wygląda to w bankach i tu chyba nie ma wątpliwości, że to jest dość dobrze zabezpieczone. No ale są tak zwane darmowe aplikacje, które darmowe są dlatego, że nie płacimy za to w złotówkach, ale jest cena. Płacimy potężną cenę właśnie o nas. I bardziej mnie to zastanawiało właśnie w tych metaprocesach, w którą stronę zmierzamy jako cywilizacja, oddając masę tej swojej wolności i kto jutro będzie chciał i na jakich zasadach tym naszym dobrem, czy tą naszą walutą, tak, czy tymi informacjami zarządzić. No i tutaj zapala mi się wiele czerwonych lampek i dużo znaków zapytania, bardziej z obszaru właśnie etyki, filozofii, a mniej może z samych technologii. Także ja nie demonizuję tutaj tych, no pewnie gdyby zegarek mi tutaj jakby nie motywował mnie i zwracał mi uwagę, to bym powiedział, panie Garmin, tutaj, proszę mi tutaj do generała nie sugerować, tak? Natomiast no, młodzi ludzie, którzy się wychowali w tym świecie cyfrowym, mogą mieć większą podatność na to. I na końcu dnia, kto ponosi odpowiedzialność? Czy państwo polskie, Kościół, nie wiem, rodzina, NGOs, tak? Kto ponosi odpowiedzialność za te wielkie zmiany, które tutaj zachodzą? Tej odpowiedzi nie ma. Państwa i Big Tech pewnie w pierwszym rzucie, ja bym No tak, powiedziała, Big Tech ale to nie są państwa. Big tak. Tech właśnie tak bardzo lubi się usunąć na bok i powiedzieć, że my tutaj tylko to nie ja. dostarczamy technologię, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie cywilizacyjnie, jak to obserwujemy, że ten Big Tech ma ogromnie dużo władzy i często sporo więcej niż poszczególne państwa. Tak. Bardzo mocno to widać. Ja przez to, że jestem w Stanach, no to właśnie obserwuję z bliska, jak ogromne jest no to
naparcie na władzę de facto Big Techu, który kiedyś jeszcze bardziej udawał, że jej nie chce, a dzisiaj na przykład takie firmy jak Palantir piszą własne manifesty o tym, jak ma wyglądać Ameryka przyszłości. Państwa się muszą z tym liczyć. Tak, państwa się muszą na pewno z nimi liczyć i co więcej, akurat w Stanach mamy sytuację, w której państwo na przykład nie chce regulować technologii, także w kwestii danych, prywatności za bardzo, więc tym więcej władzy, można powiedzieć, temu Big Techowi w jakiś sposób oddaje. Ja zresztą, jak tutaj Pan mówił o tym, to pomyślałam od razu, że przecież ChatGPT miał takie podejście do reklam w pewnym momencie, tak z pół roku temu, może parę miesięcy temu. I ja od razu pomyślałam, że te reklamy to będzie poziom personalizacji, jakiego do tej pory nie widzieliśmy, dlatego że my tyle tam zostawiamy informacji o sobie, tych intymnych też rzeczy w sumie, prawda, o jakichś problemach, z którymi się zmagamy, zadajemy masę pytań, opowiadamy o swoim życiu, więc reklama, która można z tego skonstruować, to jest w ogóle innej rangi, mam wrażenie, reklama niż to, co do tej pory nawet widzieliśmy w mediach Ale miałem właśnie społecznościowych. taką sytuację przeciekawą, że zresztą też jak z przyjacielem tutaj z panem Genem Tomaszem jeździmy na rowerach, używamy też nawigacji i czasami tak jest, że ona gdzieś tam nas zaprowadzi, gdzie nie powinna i zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli w tej aplikacji wyznaczamy sobie trasę, to jest najbardziej optymalna jakby wersja, czy też ktoś dopłacił tej aplikacji, żeby akurat przejeżdżać koło jego, nie wiem, restauracji, hotelu i tak dalej. No i ostatnio jadąc właśnie wjechałem do potężnego lasu, gdzie i sygnał GPS tutaj do nawigacji, bo mam jakby zdwojone, że są i z tych stacji BTS-ów to, co telefon widzi, tak, ale też z nawigacji satelitarnej. No i powiedzieli OK. No i teraz jest czas na Ciebie, żebyś popatrzył jak za dawnych czasów, gdzie jest słońce, gdzie jest mech, gdzie może być północ i zacząłem tam krążyć, że tak powiem, dotarłem do ciekawego punktu, gdzie zobaczyłem znak, którego żaden rowerzysta po przejechaniu wielu kilometrów pod górę nie chce zobaczyć, czyli zakaz wjazdu do lasu, ponieważ była tam wycinka i uciąłem sobie ciekawą pogawędkę z jednym z panów, który właśnie zajmował się wycinaniem, który w sposób analogowy wytłumaczył mi, gdzie tam trzeba jechać. Po czym jak już system załadował się z powrotem, no to oczywiście zaczęło się to szaleństwo algorytmu, więc Czyli ożywczy był ten moment bez tak, technologii. tak, ale ja nie mam tutaj takich problemów z tym, że nagle ta technologia, której mi brakuje, jakby stanowi koniec świata. Natomiast widzę tą zmianę cywilizacyjną dla młodych ludzi, zwłaszcza, którzy budują sobie relacje na przykład, tak? Czyli właściwie dzisiaj zawód psychologa, terapeuty, gdzie trzeba jednak wejść w interakcję z człowiekiem, to algorytmy i te aplikacje mają wszystkie te atrybuty, że wydaje nam się, że właściwie możemy tak troszeczkę anonimowo powierzyć właśnie tajemnice, o których Pani tutaj wspomina. I no, tej odpowiedzialności nie ma, tak Nie jak ma. to człowiek, tak? Czyli algorytm policzy zera jedynki, policzy słowa i przygotuje nam statystycznie najbardziej oczekiwaną odpowiedź, która no nie zawsze będzie tą właściwą. No nie zawsze, a często będzie czymś, co ma Szkodliwą, nam, tak. znaczy może nawet nie szkodliwym, no ale w przypadku czata GPT z całą pewnością pan generał sam obserwował, że on ma pewnego rodzaju tożsamość, taką można powiedzieć personę, osobę i on się bardzo często z nami zgadza, Tak, bardzo uprzyjemnia życie swojemu użytkownikowi, No ale to jest taki komplementuje. money-driven proces, czyli jak gdyby no nie Tak. chcemy aplikacji, która będzie nieprzyjazna dla nas. I jak na przykład obserwuję, bo Ale jak będzie za przyjazna, to chyba też nie tak dobrze. to znaczy ja strofuję tutaj moją sztuczną inteligencję, więc ona wyrabia sobie taki, mówię ona, okej? Wyrabia sobie taki nawyk, że ja nie oczekuję, żeby mi powiedziała, że jestem mądry, dobry i przystojny. Tylko w krótkich żołnierskich słowach, A o co różnie to chodzi? bywa. Właśnie ostatnio był taki moment, kiedy za bardzo jakby ten algorytm zaczął stosować taką formę właśnie punktów i krótkich sformułowań, a pytania, które ja zadawałem, były bardziej natury takiej filozoficznej, więc jakby oczekiwałem innej formy i to się dostosowało, ale podobnie jest też w rozmowach, jeżeli z kimś prowadzimy, to dostosowujemy się troszkę, kalibrujemy, tak? Ile razy możemy przerwać, jak długie mamy zdania, czy mówimy bardziej liniowo, czy sieciowo. No jest to przeciekawa rzecz. Chociaż przyznam się szczerze, jak robiłem taką analizę, jakby budując sobie obraz możliwości sztucznej inteligencji, nagrałem sobie jeden z moich wykładów, które w pewnym miejscu wygłaszałem gdzieś około godziny i potem poddałem to właśnie analizie i byłem zaskoczony jakby odnalezieniem, no mocno dociskałem, żeby to była krytyczna ocena, że w relacjach takich interpersonalnych, ludzkich, nie, chyba takiego trzeba użyć sformułowania,
no rzadko się to zdarza, że jednak stanowisko, pewien taki anturaż, nie wiem, ta presja wywarta jakby podprogowo na rozmówcy czy na słuchaczu powoduje, że rzadko się dostaje taki feedback. I potem się nagle okazało właśnie, że jak się docisnęło, to ten algorytm znajdował rzeczy, które w normalnej dyskusji ciężko byłoby po takim wykładzie, nie wiem, nagle któregoś ze słuchaczy zapytać, co sądzisz, jakie tam błędy były popełnione, czy niedoskonałości, czy co jest do poprawy. Więc to mnie zaciekawiło, zwrócenie uwagi właśnie mojej, tutaj ze Sławkiem Dębskim, tego tu oczywiście pozdrawiam, mamy też taką ciekawą obserwację po iluś tam kilkuset ponad programach, że jego świat analityczny jest bardziej liniowy, czyli on przedstawiając argumenty idzie z punktu A do punktu B, do punktu C, taki wynikowy, natomiast, bo taki ma background, tak, jest analitykiem politycznym, strategicznym. Ja natomiast przez te wszystkie, mój algorytm był uczony, w taki sposób, że my komunikujemy się w armii mapą. Na mapie mamy narysowane pododdziały, rozumiemy to jako przestrzeń geograficzną i rozwiązujemy problemy w funkcji czasu. Tak? Czyli pododdział, który znajduje się w tym miejscu, żeby dostać wsparcie artyleryjskie, musi mieć obserwatora gdzieś tam z przodu, musi podać komendę, to trwa i potem ta reakcja ogniowa. Więc moje myślenie jest bardziej sieciowe, że ja podchodzę do problemu widząc obraz, a niekoniecznie pani musi widzieć ten sam obraz, tak? Bo to jest pytanie, jakie mamy właśnie to DNA. I to mnie zaciekawiło, że analizowanie właśnie użycie sztucznej inteligencji do tych procesów było niezwykle ciekawym procesem. Powiedzieć, że sztuczna inteligencja właśnie do takiego myślenia sieciowego jest szczególnie przydatna, bo ona może z bardzo różnych perspektyw podejść do feedbacku. No to jest właśnie pytanie o to, jak ją, nie wiem, czy jest takie słowo, młodzież chyba używa, spromptujemy. No tak. Ale to oznacza również, że stawianie zadań sztucznej inteligencji wymaga przede wszystkim logicznego myślenia, które bierze się z konwencjonalnego wykształcenia, czyli nie wiem, jak to się nazwać, klasycznego, tak? Więc trzeba najpierw nauczyć się w szkole podstawowej tak logiki, a dopiero potem używać algorytmu. Jeżeli pominiemy te procesy, czyli od razu oddamy sztucznej inteligencji, to ona będzie nam codziennie mówić to, co chcemy usłyszeć i to jest to niebezpieczeństwo, a nie będzie narzędziem takim, jak ja to widzę, ponieważ program, tak się zastanawiałem, jak tutaj wchodziłem, program nazywa się Znam przyszłość, więc od razu mam tutaj obraz w głowie takiego wspaniałego, małego filozofa, nazywał się Mistrz Joda z Gwiezdnych Wojen i on mówił, że... Mały, a wielki. Mały, a wielki. Mistrz Joda mówił, że przyszłość jest w ruchu, więc odpowiadając na pani pytanie, czy znam przyszłość, raczej nie, bo ona jest w ruchu. Natomiast najlepszym przykładem, i to proszę sobie wyobrazić, są lata 70. Mojego rozumienia sztucznej inteligencji i tych proporcji, jest Luke Skywalker, który leci tym swoim X-Wingiem i ma tego wspaniałego, takiego małego robota, który przypomina taką, dawno to mieliśmy takie wirówki. Tak. To jest R2D2 chyba. R2D2 i on jest dokładnie tym terminalem sztucznej inteligencji, czyli mówi wszystkimi językami, podłącza się do wszystkich urządzeń, naprawia mu ten statek kosmiczny, no ale na końcu may the force be with you, czyli najważniejsze jest w tym filmie, to jest w ogóle ponadczasowy przekaz, Tak, zgadzam się. że najważniejsze jest to niematerialne, tak? Że jednak on musi odłączyć ten komputer, kiedy wlatuje do tego I technologia tunelu. jest asystująca, Tak, nie? To tak. znaczy technologia to jest, no nie chcę powiedzieć sługa, ale można by tak powiedzieć. Ja w myślę, jakimś że sensie... trzeba mówić właśnie w ten sposób, tak? żeby jej nie elewować tutaj do poziomu jakiegoś osobnego bytu, jakiejś tożsamości, która ma być tutaj z nami równa. Bo to jest pani też, z czego co przeczytałem, filozofem, więc no, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Grecy byliby zniesmaczeni, gdyby widzieli to, co teraz wyprawiamy, tak? Bo jednak dobro i zło jest umową ludzi. Tak? I to nie ma, dobro i zło nie występuje w naturze, to nie można, w fizyce nie występuje, jest umową między nami. Tak? Natomiast jeżeli coś, co nie jest człowiekiem, chciałoby zabrać tutaj głos i nam zdefiniować, biorąc pod uwagę tylko statystykę, no to by znaczyło, że my chcemy zaprzeczyć Grekom, no a to jest podstawa naszej cywilizacji, więc ja bym tak daleko nie poszedł. No, ja mam wrażenie, że Dolina Krzemowa chce pójść w tę stronę, nawet to, że to jest pewnego rodzaju persona, to znaczy to, że
ten czat GPT czasami daje taką iluzję, że się rozmawia z kimś po drugiej stronie, komu zależy, prawda? Że tam możemy sobie wyobrazić, że to jest jakaś osoba. To już sam ten zabieg, taka personifikacja tej sztucznej inteligencji, to jest takie pchnięcie tej technologii w taką stronę, żebyśmy my o niej myśleli właśnie po partnersku. Plus jak się posłucha części tych właśnie tuzów Doliny Krzemowej, no to oni wyraźnie mówią, nie stójcie na drodze tej technologii, ona się będzie rozwijać jeszcze dalej, w jakimś momencie może osiągnie świadomość, a jak już osiągnie świadomość, no to po partnersku to może ona się będzie zastanawiała, czy was należy traktować. I takie straszenie, ale z drugiej strony, nie wiem, jakieś aspiracje, oczywiście tutaj słyszymy, ja się zgadzam, że to jest technologia, która asystuje człowiekowi, jest narzędziem, chociaż powiedziałabym, że w takim codziennym wykorzystaniu wielu z nas chyba dzisiaj, korzystając z takich zaawansowanych modeli, czy na czacie GPT, czy innych, może mieć momentami wrażenie, że to jest coś więcej niż zwykły sługa. W sensie, że to jest wręcz sparring partner, że Tak. to jest intelektualny jakiś po prostu przeciwnik albo no, ktoś, kto dołącza do mojego zespołu i ze mną tutaj, prawda, wspólnie działa. I w tym momencie mam wrażenie, że jeśli chodzi o rolę, to ta granica się łatwo może zatrzeć. Tutaj jakby trzeba to wsadzić w ten kontekst pewnej transformacji. Są takie 3, które ja sobie tutaj na potrzeby takich własnych analiz definiowałem, a też ze Sławkiem tutaj odnosimy się do nich w naszej ostatniej książce. A właśnie jak się książka nazywa? Nowy algorytm strategiczny Polski. To jest bardzo ciekawe, ponieważ mimo, że napisał to analityk tutaj strategiczny i generał, sztuczna inteligencja zajmuje tam kluczowe miejsce, ale o tym może za chwilkę. Natomiast te 3 największe transformacje, które odbywają się w ostatnich dekadach w takim funkcji kompresji czasu, czyli transformacja informacji szeroko pojętej. My na poziomie ewolucyjnym nigdy nie mieliśmy tak wielu informacji do przyswojenia i przerobienia, a nasz mózg na poziomie neurobiologicznym nie do końca się tak różni od tego naszego protoplasty Homo sapiensa, nie jest aż tak odległy. Więc jak gdyby procesor mamy ciągle ten sam, tak, i płytę główną, a danych mamy coraz więcej. I tutaj to, o czym Pani mówi, czyli że kiedy nie mamy czasu, biegamy tutaj i jesteśmy bodźcowani, to w pewnym momencie możemy potraktować ten algorytm jako kogoś, że tak powiem, nam równego, tak, istocie ludzkiej. Drugą oczywiście jest transformacja energii szeroko pojętej, bo dzisiaj wszystko chce energię. AI zwłaszcza. AI tak, zwłaszcza, nawet jak kończę właśnie dzień na rowerze i kładę te wszystkie sprzęty i mówię, OK, to teraz muszę naładować przednią lampkę, tylną lampkę, powerbanka, nawigację, telefon, oprócz tego jeszcze tam od czasu do czasu moje tutaj czujniki pomiaru mocy i tam jeszcze baterie od przerzutek. Wszystko chce prąd dzisiaj. I trzecią transformacją właśnie jest ta transformacja społeczna, że dzisiaj inaczej wygląda rodzina, inaczej wyglądają relacje. Dzisiaj można mieć kłopot ze zdefiniowaniem, co jest naprawdę, a co jest wirtualne, co jest prywatne, co jest publiczne. I wtedy dopiero w tym chaosie człowiek, który się odnajduje, szukając tak troszeczkę atawistycznie jakiegoś obszaru bezpieczeństwa, no widzi w tym algorytmie jakiegoś partnera, kogoś wspierającego, rozumiejącego, kto nie krytykuje, tutaj niczego od nas nie chce. Więc to jest niezwykle niebezpieczne. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że ostatnio chyba pierwszy raz w historii, tutaj raczej bym zostawiał to ekspertom, bo nie jestem historykiem Kościoła aż tak bardzo. Wiem, że tutaj będzie też wspaniały kolejny gość i tutaj będzie się do tego odnosił. Leon XIV, czyli papież, chyba pierwszy raz w taki sposób proaktywny troszeczkę zajął stanowisko w sprawie fundamentalnej zmiany. I teraz jak spoglądam na te 4 największe rewolucje systemowo ostatnich 500 lat, czyli pierwsza, wspaniały tutaj astronom z Torunia, Mikołaj Kopernik, który zamienił system. Tak mi powiedział, nie, to nie tak się kręci. To była zmiana absolutnie fundamentalna. Kościół nie do końca był zadowolony z tych jego prac analitycznych z wielu względów, tak, bo jakby on troszeczkę zchallenge'ował tą narrację, która wtedy funkcjonowała. I między jego odkryciami, a między wysyłaniem Starlinków minęło 500 lat. Trzeba było 500 lat, żeby zanim tutaj pierwszy sztuczny satelita, zanim tutaj Gagarin poleciał, zanim Armstrong i zanim tutaj umieściliśmy komercyjną część w przestrzeni kosmicznej, ponad chyba 90% rakiet wystrzeliwanych jest wystrzeliwane przez prywatny podmiot, tak?
przez Maska, Przez maskę. a nie No przez teraz państwa. jeszcze troszeczkę przez Bezosa, zdaje się. Nie Tak, wiem, ale, jaki no, ale on tam... nie przez państwa, tylko właśnie. Więc 500 lat zajęło człowiekowi przejście od tej obserwacji Mikołaja Kopernika, fundamentalnej tutaj rewolucji, nie tylko tej naukowej, astronomicznej, ale również, że ten człowiek nie jest tutaj centrum, tak, że troszeczkę inaczej jest wszechświat skonstruowany. Potem mieliśmy kolejną bardzo ważną rewolucję, a mianowicie Gutenberga, który uwolnił słowo. Tak, on powiedział, OK, to teraz nie będziemy tego przepisywać ręcznie, bo to jest drogie, czasochłonne, to jest bardzo elitarne. No i również 500 lat nam zajęło, zanim ludzie stwierdzili, że żeby korzystać z tej rewolucji, no trzeba się nauczyć czytać. Tak, bo już możemy drukować te książki, możemy drukować ulotki, gazety i tak dalej, możemy to słowo rozpowszechnić. Jest szansa, żeby komunikować się w języku narodowym, a nie tylko w łacinie. Więc to zajęło również bardzo długi czas i ten druk właściwie do niedawna był ciągle mniej więcej taki sam. Książki podobnie się drukowało, gazety, aż nagle mamy generatory mowy dzisiaj, tak, i mamy internet, czyli słowo, które jest wirtualne, lata wszędzie w ciągu kilku sekund albo nawet i szybciej. Więc jakby człowiek potrzebował czasu, różne procesy społeczne musiały zaistnieć, zanim to się przeobraziło w tą dzisiejszą formę słowa, nazwijmy to. Tak? I Kościół też tutaj nie do końca był, jeżeli chodzi o Gutenberga, zadowolony, bo odbierano mu tutaj pewien wpływ, no ale potem pogodził się z tą rolą. Kolejna ogromna rewolucja oczywiście darwinowska, która mówi, że to nie z żebra tutaj się zaczyna ta historia, tylko jednak... Znowu nie do końca po drodze. Tak, i okazało się właśnie, że ta narracja, która w pewnym sensie usprawiedliwia, tak, bo taki był też poziom wiedzy, taki był też sposób nauczania ówczesnych cywilizacji, jeżeli można użyć takiego słowa. I ta ostatnia, bardzo taka ważna, czyli Freud i zaglądanie, że jednak człowiek nie składa się tylko z tego, co dostaje tutaj od Stwórcy, ale również ma tą świadomość, nieświadomość, podświadomość, tak, tam wiele tych procesów. Chociaż mi osobiście jakby bliżej jest tutaj do tej wersji Junga, ale jakby tu już bym nie rozstrzygał może. Czy archetypy, czy Tak, jednak tak, ale jakby pokazuje te 4 rewolucje, w których Kościół troszeczkę reaktywnie dopiero potrzebował też czasu, żeby jakby zająć stanowisko finalnie pozytywne. I dzisiaj to co jest bardzo symboliczne, czyli Leon XIV, po pierwsze Amerykanin, tak. po drugie też matematyk z wykształcenia i z tego, co doczytałem chyba jeszcze Dominikanin, czyli jakby sfokusowany na człowieku, on mówi, on nie pisze w tej encyklice o sztucznej inteligencji per se, tylko o człowieku i zadaje pytania, co on ma z tym zrobić. Nawet imię, które przyjął Leon XIV, jakby ta refleksja do Leona XIII, który też zajmował się tą właśnie zmianą technologiczną, więc myślę, że to jest dobry znak. Ta encyklika nie jest jakaś powalająca, bo on też nie ma kompetencji doradzać dzisiaj, nie wiem, nie pisze ustaw, nie pisze jakichś regulacji ale prawnych. wszedł taki, powiedziałabym, w dosyć bardzo ciekawy, otwarty No, spór z Big Techem z dokładnie, Doliny Krzemowej. dokładnie. I to jest bardzo interesujące, bo mamy Petera Thiela, który bardzo lubi używać nauk Kościoła, Tak, chrześcijaństwa do tego, żeby opowiadać, że na przykład regulowanie technologii to jest wielki antychryst, że nie wolno regulować technologii, że technologia musi się wypełnić, spełnić, prawda? Nadaje jej jakieś cele, teleologię. A tutaj Leon mówi rzeczywiście bardzo proaktywnie, ja się z tym zgodzę. No nie, to nie jest nauka Kościoła. Z całą pewnością to nie są te pytania, które my sobie tutaj zadajemy i to, co opowiada, ta opowieść o konserwatyzmie, o Kościele, którą snuje Dolina Krzemowa w bardzo technodeterministyczny sposób na rzecz technologii, która ma się rozwijać w sposób nieograniczony, to nie jest to, co my byśmy powiedzieli. Nie? Absolutnie. To najważniejszym elementem właśnie tej encykliki, tak jakby co zostaje w mojej głowie, to jest ta kwestia, która też łączy moją profesję, czyli żołnierza finalnie i tej technologii. Tutaj postaram się połączyć kilka wątków, o których pani profesor mówiła, mianowicie godności człowieka. Tak, godność też nie występuje w naturze. Ona mówi o tym, że masz wartość. Po prostu masz wartość dlatego, że jesteś człowiekiem. Tak, ona jest w Kościele również głęboko osadzona, że każdy człowiek jest wolny, że każdy człowiek właśnie ma wartość bez względu na to, jaką masz płeć, jakie masz poglądy, jakie masz kompetencje, jakie masz wykształcenie, jaki jest twój status materialny, jakie jest twoje urodzenie, tak, z jakiej rodziny pochodzisz. Po prostu masz godność, wartość, ponieważ jesteś istotą ludzką, tak, Stwórca zdecydował, że jesteś i że tą wartość masz. I teraz,
kiedy popatrzylibyśmy na to zastosowanie nowoczesnych technologii, pomiędzy tym, kiedy technologia przynosi dobro, takie greckie, a między tym, że pozostają dylematy do rozstrzygnięcia dla nas ludzi, jest oto taka linia. Mogę wyposażyć Panią w jakieś dodatkowe interfejsy, nie wiem, jakieś wpinane chipy, czy nie wiem, no na chwilę obecną urządzenia, które się nosi, które będą zwiększać Pani sprawczość intelektualną, ale też i inną, tak? Czyli Ale na przykład egzoszkielet. na przykład tak? tak, w siłach zbrojnych egzoszkielet, czyli mogę przenieść wtedy ciężar, który normalny tutaj organizm tak by nie zniósł tego obciążenia, albo by je znosił z większym kosztem. Zakładamy egzoszkielet i no i żołnierz może przynosić, nie wiem, 300 kg ładunku na dużą tam odległość. I to się dzieje. I to się dzieje i to jest okej, to przynosi jakieś tam pozytywne rzeczy. Ale jeżeli wejdziemy tutaj z tą technologią, a wszystkie big techy nas zachęcają do tego i powiemy to teraz, pani profesor, wszczepimy taki mały mikrochip, to nie będzie tania operacja, ona załóżmy będzie kosztować, załóżmy przykładowo 100 000 złotych i to zwiększa pani parametry. Więc pani użyteczność na rynku, tak, sprawczość wzrasta, ale ktoś, kto nie ma 100 000, nie może sobie tego wszczepić, zadaje pytanie, to kto będzie decydował o tym, że pani, nazwijmy to nawet godność, tak, czyli poczucie wartości jest wyższe niż kogoś, kto tej szansy nie ma. I big techy w ogóle nie chcą wchodzić w te obszary jakby dyskusji, pokazując tylko wycinek, czyli tych możliwości technologicznych. I teraz wyobraźmy sobie siły zbrojne dzisiaj, kiedy mówimy OK, do zwiększenia sprawczości egzoszkielet no, ubieramy i jest OK, ale nagle okaże się, że żołnierz piechoty, który przychodzi, powiemy, słuchaj, wszczepimy ci takie urządzenie, zrobimy ci analizę DNA i poprawimy twoje DNA troszeczkę, żebyś miał większą wydolność. Tak? To się dzieje dzisiaj. To wszystkie te technologie bio, i oczywiście ingerencja tutaj w kwestie genetyczne. To się dzieje? To się dzieje, to się dzieje w jakimś sensie w sporcie, na pewno to się dzieje, rozumiem, że też I teraz pytanie jest takie, czy obywatel Rzeczypospolitej, literalnie z konstytucji go wyciągając, przychodzi do służby i armia mówi mi, nie, okej, słuchaj, albo sobie wszczepiasz, albo nie możesz być żołnierzem. To teraz pytanie, czy my to mamy jakoś konstytucyjnie do preambuły wpisać, tak? A ona tutaj jasno mówi o tych wartościach naszych i tych, którzy czerpią je z wiary w Boga, ale też i z innych źródeł. I big techy w ogóle nie chcą na ten temat rozmawiać, natomiast pędzi ten pociąg w tą stronę, żeby pokazywać właśnie, że my możemy poprawić człowieka. Możemy go to, że dzisiaj bierzemy, nie wiem, aspirynę tam, czy jakieś, nie wiem, suplementy, no też jest jakimś rodzajem poprawy, tak? Ja też jeżdżę na rowerze i tam sobie jakiś izotonik wypiję. No ale kiedy mówimy o tym, że ingerujemy w to, żeby twoja wartość i sprawczość w tym rozumieniu technologicznym się zwiększała, w ogóle nie rozstrzygając właśnie kwestii godności, no to zaprzeczamy Grekom. Tak? Już pomijam, że też zaprzeczamy Rzymianom, bo oni też tutaj by kilka pewnie ustaw i regulacji na ten temat myślę, że w przynieśli. ogóle i cywilizacji judeo-chrześcijańskiej być może także. I no dokładnie tak jest. Teraz pytanie właśnie, czy Jezus z Nazaretu był zadowolony właśnie z tego rodzaju, bo on raczej mówił, że ćwiczmy, że poprawiajmy się, tak, że jednak oddajmy coś komuś, tak, a nie tylko, żebyśmy my brali. Więc wydaje mi się, że tych rozmów jest coraz mniej i na chwilkę tylko przeskoczę w tym moim myśleniu sieciowym do kwestii algorytmów używanych w siłach zbrojnych, ponieważ mamy 3 takie wielkie laboratoria dzisiaj. 2 są aktywne, jedno jest pasywne, na szczęście jeszcze. Pierwszym laboratorium oczywiście jest Ukraina. Tak. Drugim jest oczywiście Bliski Wschód i wszystko to, co się dzieje między Izraelem i adwersarzami, w tym akurat przypadku Iranem, ale to trzeba tutaj rozłożyć na te wszystkie proxy czynniki, czyli Hamas, Hezbollah, tak, i Huti i wszystkie inne odnogi. No i ostatni, o czym właśnie tutaj ze Sławkiem też piszemy, ten środek ciężkości, czyli Tajwan, on na razie jeszcze jest, mówiąc językiem wojskowym, zimny, nie jest gorący. No, ale z punktu widzenia technologicznego to jest tak. specyficzne miejsce na mapie świata. Miałem przyjemność ostatnio właśnie być na Tajwanie i zobaczyć właśnie, co ten TSMC tam wyprawia. Nie tylko zresztą TSMC, czyli produkcja mikrochipów. I teraz nagle się okazuje, że ta technologia może być implementowana właśnie w tym obszarze zwiększenia efektywności. I w przypadku, na chwilę zostawię gdyby Ukrainę, w przypadku Izraela, zastosowano algorytm, któremu człowiek podał parametry, czyli jak gdyby priorytety do likwidacji poszczególnych celów.
i zapiął Na ile wszystko. ogólne? Przepraszam, panie generale, że wejdę w słowo. Jak wyglądałoby takie sformułowanie tych priorytetów? Czy to jest generalne i algorytm ma sobie przestrzeń, że tak powiem, coś domyśleć? Ja to mówię w bardzo ostrożny sposób, nie. to jest metaforyczne, ale właściwie prawdę Właśnie mówiąc, nie. frapuje mnie to. Właśnie nie, jakby. on zrobi dokładnie to, co mu każemy. Jeżeli siły IDF-u, siły lądowe Izraela chciały wejść do strefy Gazy i zdefiniowano strefę Gazy jako obszar operacji, stwierdzono, że musimy zabić wszystkich bojowników Hamasu. I jeżeli na poziomie, ten proces nazywa się wskazywanie celów, czyli targeting, tak troszeczkę z angielskiego, czyli musimy ocenić, który cel musi zostać porażony, w jakiej kolejności, którym środkiem i do jakiego stopnia. Tak? Czy ma być zniszczony, zabity, zburzony, czy tylko porażony na jakąś określoną część czasu, bo wtedy jakby nie chcemy, żeby wpływał na operację. I wszystkie te dane wrzucamy do systemu, czyli dane z nasłuchu elektronicznego, telefony komórkowe, dane satelitarne. Oczywiście część tego humintu, czyli tego wywiadu osobowego znanego tak z filmów tych wszystkich naszych szpiegów i agentów, których tam mamy na ziemi. I zdefiniujemy, żeby na przykład profesor Przegalińska jest tutaj celem numer 1, Oby nie. oby nie, no to wtedy stwierdzimy, że jeżeli któryś z tych elementów wskaże na panią, to system automatycznie znajdzie środek rażenia, żeby jak najszybciej panią zlikwidować. I teraz jeżeli jest to IP pani telefonu, no to trzeba byłoby to jeszcze zweryfikować, tak? Czyli jakaś kamera miejska musiałaby ocenić, czy profesor Przegalińska to jest dokładnie ta. Tak. Rozpoznaje twarzy i tak dalej. Jeżeli chcielibyśmy mieć pewność, to musielibyśmy jeszcze z jakiegoś bezpilotowca lub ze zdjęcia satelitarnego wiedzieć, że to jest pani. Natomiast jeżeli już zdecydujemy się na to uderzenie, no to musimy ocenić tak zwany collateral damage, czyli te straty wokół, które Otoczeniu. mogą się wydarzyć. Jeżeli jest pani bardzo ważna tutaj w tym obszarze, nie ulega wątpliwości, to system dostanie zadanie, że nawet jak 5 kobiet w ciąży będzie wokół pani i całe przedszkole, to i tak to zadanie będzie wykonane, bo jest pani tak ważnym celem. To człowiek definiuje te parametry, nie maszyna. Człowiek definiuje. Czyli tam nie ma autonomii, bo jest Nie, trochę takich spekulacji. I teraz Okej. dochodzimy do sedna tego całego wydarzenia, czyli gdyby się tak wydarzyło, że dała pani telefon przed nagraniem gdzieś tam komuś tutaj na backstage'u i ten telefon by się zalogował do sieci i system rozpoznania by to zdefiniował, to wykona to zadanie. Czyli zginie ktoś, kto jest w pobliżu tego telefonu, a nie pani. Jeżeli nie wiem, do tego potrzebna byłoby jeszcze, nie wiem, identyfikacja głosu na przykład, tak, czy no wielu parametrów. Więc jeżeli to się nie wydarzy, czyli jeżeli postawimy ten cel tak wysoko, to prawdopodobieństwo, że się pomylimy, kiedy niszczymy, tak w Amerykanie uderzają na przykład w Iranie 1000 celów dziennie. To jest dla ludzi jest to niemożliwe opracować, znaleźć cel, zweryfikować, potwierdzić, znaleźć samolot, cysternę powietrzna, która go zatankuje, skoordynuje przestrzeń powietrzną, żeby te korytarze się zgadzały, samoloty najpierw walki radioelektronicznej, potem tam uderzeniowe. To jest strasznie skomplikowana sprawa. I teraz, kiedy oddamy to algorytmowi i powiemy, że mamy do tych celów 100 i mamy do weryfikacji, nie wiem, 5 minut, to nie ma takiej szansy, żeby nie popełnić błędu. Więc oddawanie tej sztucznej inteligencji, w tym przypadku to jest aplikacja, ona się nazywa tak dosyć niewinnie Lavender, czyli lawenda, to na poziomie politycznym, na poziomie ludzkim, tak można powiedzieć tutaj tym naszym językiem, jakby rozróżniając troszeczkę, musi powstać dyrektywa, że okej, zatwierdzam to. Tak jest to dla mnie ważne, że ja to akceptuję ten poziom ryzyka. I finalnie mamy dziesiątki tysięcy kobiet i dzieci zabitych w strefie Gazy, dlatego że to fizycznie było niemożliwe, żeby weryfikować. Imperatyw niszczenia Hamasu przysłonił nam to, o czym mówili Grecy, że jest dobro i jest zło. Czyli jest to piękno i proces brzydko. algorytmiczny, gdzie ten human in the loop, czyli człowiek w całej tej pętli, to Nie jest może de go facto kontrolować. jedynie osoba, która zatwierdza, powiedzmy, i bierze na siebie ewentualnie ryzyko, odpowiedzialność. Tak, tak. To dzisiaj jak gdyby technologia i big techy nam dostarczają, tak troszkę czarując nas, że to będzie efektywne, ale mówiąc, że okej, jak my damy przecież tą aplikację, to Palantir nie bierze odpowiedzialności za to, co się potem z tym dzieje, tak? Tylko daje to do Pentagonu, czy tam zresztą oczywiście wielka afera tak z Palantirem,
daje tę aplikację i potem mówi, no dostarczamy usługę. I tak jest w każdym obszarze. Tak jest tutaj z, nie wiem, przysłowiowymi zegarkami, które dajemy. Zegarek mówi, ja ci zmierzę BMI i tutaj twój sen i poziom wody. Ale co się z tymi danymi już potem dzieje, no to Bóg raczy wiedzieć. Więc wydaje mi się, że w tej opowieści naszej i fascynacji technologicznej ginie nam to, co jest najistotniejsze. Tak? I bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, bo te nasze fundamenty cywilizacyjne składają się właśnie z tej greckiej filozofii, które właśnie definiują to dobro i zło. I one są ponadczasowe i nie słyszałem, żeby ktoś je kwestionował. Potem mamy Rzymian, którzy przyszli z tymi regulacjami prawa, że jesteś wolnym obywatelem, tak, masz prawa, ale masz też obowiązki. I na końcu ubrane zostało to w tę filozoficzną ramę religii judeo-chrześcijańskiej, która też jasno i wyraźnie to definiuje. Natomiast technologia jakby idzie w zupełnie innym kierunku i w tej narracji ja słyszę 99% fascynacji technologiami, oczywiście wszystko jest sparte pieniądzem, a zupełnie nie ma pytania jakby fundamentalnego, kto bierze odpowiedzialność za te technologie. I tu ta encyklika Leona XIV wydaje mi się dobrym głosem takim, tym bardziej, że jest to Amerykanin i tym bardziej, że on to jakby adresuje do Doliny Krzemowej. No jest to też matematyk, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy głos. No ale właściwie zastanawiam się, bo wydaje się, że to przynajmniej jest taka obiegowa opinia i tutaj pan generał oczywiście może to skontrować, że wojsko często ma dostęp do takiej technologii, która z punktu widzenia użytkowników końcowych zwyczajnych jeszcze często nie jest dostępna albo jest granicznie dostępna. Być może to się zmieniało. Wiadomo, że tak było z internetem. Być może w jakimś stopniu jest tak z egzoszkieletami, właśnie z różnymi najnowszymi zdobyczami technologicznymi, że one w wojsku są wykorzystywane wcześniej, że wojsko ma do nich dostęp. W związku z tym ja się zastanawiam, skoro to wojsko ma wcześniej często dostęp albo jako pierwsze do największego potencjału technologii, to czy w samym wojsku te dyskusje, o których pan mówi teraz, rzeczywiście trwają? No bo ja zakładam, że się mierzycie jakoś z tym, No właśnie prawda? tutaj chyba pierwszy raz w historii, bo te procesy tam są tak ciekawie, tutaj ja specjalnie cofnąłem się 500 lat do tyłu, że wchodzimy w erę, gdzie wojsko już nie jest tym wiodącym elementem. Kiedyś tak faktycznie było, kwestie satelitarne, kwestie tutaj właśnie internetu czy GPS-a właśnie jak najbardziej. Natomiast dzisiaj skala tej zmiany technologicznej i między innymi też jakby powodowana globalizacją, czyli ogólnym dostępem do wielu dostępów, usług, dóbr, spowodowała, że to właśnie cywilna część robi to szybciej. Natomiast tutaj pojawia się ten punkt zwarcia, że coś, co jest dobre w firmie, bo w tym modelu biznesowym się zapina, niekoniecznie musi być dobre w armii. I No tak jak patrzymy na z kolei drugie laboratorium, czyli Ukrainę, to taką troszeczkę też przeskalowaną adaptacyjność i to, że społeczeństwo właściwie samo tam sobie z tym radzi, samo pisze sobie te aplikacje, te drony to są w każdej tam wiosce przysłowiowej produkowane, powoduje, że zaburza nam się ten system, czyli państwo, które chce o czymś decydować, bo ma taki obowiązek, bo tak się mówiliśmy, ta konstytucja jest umową. To, że zapisaliśmy sobie artykuł 5, tak, w konstytucji, nie natowskiej, tylko w konstytucji, o tym, że mamy obowiązek obrony tego wszystkiego, jest obowiązek też obrony ojczyzny spoczywający na wszystkich obywatelach. Nagle się okazuje, że to ma się nijak do tego, że ta technologia dzisiaj jest dostarczona właśnie przez podmioty cywilne, prywatne często. Że to jest trochę taka DIY, można powiedzieć, do it yourself nawet. Teraz, nie wiem, czy nie za daleko tutaj idę z tym, ale no, jak słyszałem na przykład komentarz Elona Muska, który no, jest osobą fascynującą, pewnie i geniuszem w wielu obszarach, ale też osobą niezwykle kontrowersyjną. Niestety męczącą niekiedy, zwłaszcza w tak, swojej i on nagle jednym twitterowej. tweetem komentuje, że właściwie po co nam te F-35, drony załatwią tą sprawę. Ciekawe w ogóle, jak to odbiera żołnierz. Ja mówię, okej, no pewnie tak, pewnie te technologie się będą rozwijać, ale sobie myślę, jaką ten człowiek ma wiedzę o złożoności w ogóle użycia siły i przemocy przez państwo. Tak? Bo siły zbrojne są, państwo jest jedynym depozytariuszem użycia legalnego przemocy. Państwo może to zrobić. Żaden inny podmiot, tak? Ma policja, ma wojsko
Może on już też zapisy uważa, że on w związku z tym, że w jakimś sensie jest trochę I on tym państwem, jednym to tweetem może. zamieniał się akcje tam firmy Northrop Grumman, tak, spadają, bo nagle jeden tweet napisał człowiek, który tam jest tutaj najbogatszym człowiekiem tutaj, czy jeden z najbogatszych na ziemi, ogromnie wpływowym, wpływa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To on decyduje, czy Starlinki są nad Ukrainą, czy nie. Widzieliśmy to, tak. I tutaj Jest kapryśny. Rzeczpospolita miała swój głos w tym obszarze. A on też po części tak, no, może wpływać na dostarczanie danych, na przykład też konstelacja satelit jest tutaj jego własnością. I ja mówię, okej, no ale przecież w Iranie, w tej pierwszej fazie wojny, kiedy państwo amerykańskie, no tutaj oczywiście też w relacji z Izraelem, zdecydowało się na pozbawienie Iranu zdolności nuklearnych, wysłało klasyczne bombowce. Klasyczne bombowce o obniżonej sygnaturze wykrywalności przeleciały przez cały Atlantyk. Pytam się, to dlaczego drony tego nie zrobiły, tak? No z wielu względów. Po pierwsze, drony nie mogą przewozić 13-tonowych bomb jeszcze. Nie? To czas będzie tutaj pewnie jeszcze kilka lat minie, zanim takie zdolności będą posiadać. Drony mają podatność też na tą część warunków atmosferycznych, tak? Nie mogą latać w każdych warunkach, tak jak robi to samolot załogowy, ale też i na poziomie politycznym. Inaczej wygląda, gdyby Rzeczpospolita wysłała dzisiaj swoje F-35, które przeleciałyby nad Sankt Petersburgiem, niewykryte przez rosyjskie systemy i wróciły, a inaczej, gdyby tam poleciały drony, prawda? Więc jakby narzędzia wojskowe są ciągle częścią systemu sił zbrojnych, którego depozytariuszem jest państwo, a nie prywatna firma, której coś się wydaje, bo rano wstał tak i stwierdził, Ale że... mamy tu jednak napięcie, panie generale, bo ta prywatna firma, mam wrażenie, że coraz bardziej, przez to, że wojsko jest od niej zależne, Tak, no, tak. mówi głośno, no właśnie tu dam, tu nie dam, tu się zgadzam, tu się nie zgadzam. Czyli i- jest też depozytariuszem, oczywiście nie Tak, umówiliśmy się na to, ale nim jest. No jest, tylko właśnie problem polega na tym, że porządek spraw, który reguluje nasze życie, jest taki, że my byśmy chcieli, żeby to państwo polskie dostarczało opiekę medyczną, żeby państwo polskie dostarczało edukację obywatelom, tak? Bo jest taki obowiązek, częściowo delegowany na rodziców, tak? Ale jakby to państwo organizuje system. To gdzie w tej konstytucji znajdziemy taki zapis, że okej, no to jak prywatna firma będzie coś robiła lepiej, no nie, uczmy się online. Przecież tak mieliśmy. Nauka online dla dzieciaków w czasie COVID-u była w znakomitej większości, o czym pani profesor doskonale wie, wspierana przez big techy, bo to spowodowało eksplozję tam tutaj wielu usług. Czy to było dobre? Dzisiaj wiemy, że nie. Tu nie ma najmniejszej wątpliwości. Absolutnie. Całe środowisko tutaj odpowiedzialne za to bije na alarm, że dzieciaki tracą kompetencje. Nie potrafią rozmawiać, nie przyjmują krytyki. Tak? Że jednak szkoła no, ma znaczenie właśnie to takie socjalizacyjne. I teraz mieszamy sprawy, czyli z jednej strony ta technologia, która nas fascynuje, a z drugiej mówimy, no to państwo, nie wiem, abdykowało teraz z tego wszystkiego. I tu bym coraz częściej jakby zadawał te pytania, mniej może typu, czy drony, po co kupować czołgi, kupmy sobie drony, dlatego że finalnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie poziomu naszego bezpieczeństwa i zdefiniować na nowo wojnę. A może starym językiem, bo moim zdaniem ta wojna, ona się tutaj nie zdezaktualizowała, wręcz przeciwnie. Czyli jest nowa wojna, czy... Nie, wojna jest cały czas taka ta sama. sama. Wojna jest cały czas taka sama i trzeba właśnie wrócić do klasyków, przestać ekscytować się tymi jedynymi dostępnymi filmikami na YouTubie, które pokazują skuteczność tych dronów, no bo nie ma kamer przyczepionych do pocisków artyleryjskich, które lecą i trafiają lub też nie. Wyjęte są z kontekstu te rzeczy. I Clausewitz, tak, który jakby do tej pory jest tym klasykiem, można go nawet nazwać tak ambitnie tutaj filozofią wojny, który mówił, że wojna ma swoją naturę i swój charakter. I ta natura jest niezmienna. Jest brutalność, jest nieprzewidywalność, jest tarcie, jest przemoc, to musimy sobie to jasno powiedzieć. I w tym słynnym trójkącie, triadzie Clausewitza, który mówi, że jest relacja między państwem, narodem i armią, państwo odpowiada za tą część racjonalną, co ciekawe. Tutaj możemy się z nim zgodzić lub też nie, ale właśnie państwo ma strategię, ma prawo, ma regulacje, no i ma też ogromną, największą wiedzę. Potem mamy społeczeństwo, które jest emocją, jakżeż aktualne dziś. I na końcu są siły zbrojne, które wiecznie są we mgle, jak mówi Clausewitz. My nie wiemy, zaczynając wojnę, Trump nie wiedział, wysyłając nie wiedział. wojska do Iranu, a powinien, to jakby z wielu obszarów, że to będzie jednak, nie przyniesie to tych skutków politycznych. I w tym obszarze
jak gdyby ta wojna pozostaje cały czas taka sama. I czy to był to Hannibal, czy to Aleksander Wielki, Napoleon, Józef Piłsudski, czy tutaj No, dzisiejsze ale nie wojny. dokoptowuje się tu aby jakiś Ale nowy elemencik dziwny mamy właśnie? też charakter wojny, który się zmienia ze względu na epokę, na strefę tutaj geograficzną, na technologię, którą mamy do zastosowania. Ja często opowiadam o takim jednym przykładzie, ale dzisiaj dla Pani pomyślałem sobie, że dam jeszcze jeden, który pokazuje relację między technologią a wojną. Kiedyś mieliśmy taką bardzo fajne spotkanie z moimi generałami. Powiedziałem, żeby no siłą rzeczy ktoś innym miałby tutaj się na ten temat wypowiadać, żeby dali mi jeden przykład z historii wojskowości, gdzie technologia wygrała wojnę. No i po takiej głębszej refleksji się okazało, że no, ciężko to zrobić. Technologia wojny nie wygrywa, dlatego że wojna nie jest o technologii, wojna jest sprawą polityki. Chociaż w kontekście Ukrainy bardzo często słyszy się, prawda, tego typu Tak. narrację, Okej. taką znowu bardzo technodeterministyczną, która mówi, no Ukraina w ciągu kilku lat całkowicie się przeobraziła, jest de facto w obszarze obronności państwem wysokotechnologicznym i technologia daje kolosalne przewagi Ukrainie w tej wojnie. Ja słyszę takie głosy, No oczywiście tak, jestem laikiem, ale... Ale wojny nie wygrywa. Ani nie wygrywa jej Rosja, na tą chwilę Tak, ani Ukraina. tak, I teraz, tak. teraz na chwilkę jakby cofnijmy się tutaj do czasów Hannibala, który jakby nawet na te odległości, jak spojrzymy, i liczebność armii, to wcale nie jest tak odległo od dzisiejszych czasów. I on po opanowaniu tej północnej części Afryki przyszedł przez Ciśninę Gibraltar, tak, przyszedł do Iberii, tam to legendarne okrążenie Sagunto, przyszedł przez góry, tak używał tajnej broni, słoni. Tak, słonie, które miały służyć do przełamywania, tak, do wzbudzania strachu. Połowa z nich oczywiście w górach ze względu na warunki atmosferyczne padła, tam ogromne straty. I doszedł do północnej części dzisiejszych Włoch, czyli do tutaj tych najbardziej wysuniętych posterunków Rzymu. I wszystkie te bitwy, które prowadził, są dzisiaj absolutną klasyką sztuki wojennej. Każdy oficer od stopnia tutaj oficera starszego, tak, je studiuje. Jest bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim, wcześniej nad rzeką Trebią, tak, i potem jest to absolutnie spektakularne zwycięstwo Hannibala w bitwie pod Kannami, gdzie okazało się, że mniejsze siły mogą pokonać większego. Manewr, rozpoznanie, system dowodzenia, ugrupowanie, które zastosował. Doszedł do Rzymu, z wielu względów tego Rzymu zająć nie mógł i finalnie przegrywa wojnę. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, dlaczego Hannibal przegrał wojnę? Nie dlatego, że miał gorszą technologię, właśnie tak, czy, nie wiem, czy miał za mało tych słoni, które de facto okazały się kompletnie nierozstrzygające o niczym i Rzymianie nie kopiowali tej technologii. Ponieważ wojna wciąż jest wydarzeniem politycznym i Hannibal z rodu Barkasów tak przegrał tą wojnę w 202 roku przed naszą erą, tak pod Zamą w ostatniej bitwie, ponieważ system polityczny Rzymu był sprawniejszy. Lepsza była rekrutacja, oczywiście koszty, które ponoszono, czyli wielu senatorów rzymskich tak, wcielono, wielu też zginęło w bitwie pod Kannami między innymi. Natomiast system polityczny Kartaginy nie finansował tej wojny. Czyli powiedział, oczywiście opozycja klasyczna, tak jak dzisiaj powiedzieli do Hannibala, sam sobie zacząłeś tą wojnę, sobie ją kontynuuj, tak? Czyli Nie będziemy państwo cię- się wyjęło z tego Tak, znaczy systemu. konflikt polityczny, wewnętrzny plus ekonomia. Oczywiście adaptacja, Rzymianie tutaj adaptowali strategię Hannibala. Więc gdybyśmy na tą technologię, te drony i tę sztuczną inteligencję spojrzeli właśnie w takim małym wycinku, analizując bitwę nad rzeką Trebią, czy nad Jeziorem Trazymeńskim, czy Kanny, to nagle by się okazało no, niesamowita skuteczność. Ale w wojnie chodzi o to, żeby państwo wygrało wojnę, a nie żeby technologia okazała się spektakularna. I to jest przykład, który się wydarzył oczywiście masę lat temu. Ale pułkownik Andrzejczak jest w Afganistanie. Jest rok 2008-2009. Tak? Jestem dowódcą brygadowej grupy bojowej, ponad 2000 żołnierzy, odpowiadam za całą prowincję. No i sam jestem zaskoczony, bo to jest najnowocześniejsza brygada w historii Rzeczypospolitej wtedy. Tak? Mamy swoje 2 bataliony lądowe, mam śmigłowce transportowe, śmigłowce szturmowe, mamy już te pierwsze bezpilotowce, własne, ale też i te amerykańskie, z których korzystałem. Mamy patrol, który zatrzymuje na drodze jakiś pojazd, wyciągamy sprzęt do takiej biometrii specjalnej, przykładamy go do siatkówki oka, patrzymy w bazę danych, czy tutaj ktoś nie występuje. Mamy walkę radioelektroniczną, mamy pieniądze, którymi wspieramy rozwój prowincji, tak? Budujemy szkoły, budujemy jakieś tam studnie. No absolutna przewaga we wszystkim. Ja pamiętam taką scenę, jak wjechałem kiedyś do jednej z miejscowości, w której tam no, mieliśmy jakieś kłopoty związane z bezpieczeństwem
i wjeżdżam tam moim wozem pancernym, który był tym jak gdyby skonstruowany jako ten system ochrony przeciwminowej. Wychodzę z tego wozu ubrany w kamizelkę kuloodporną, oczywiście gogle noktowizyjne, karabin, wszystkie te najnowsze wydarzenia technologiczne i przed domem siedzi stary człowiek, właściwie kuca, z taką brodą, pali tam coś, nie wiem, pewnie przeciwbólowego i spogląda na mnie i tak spotykają się dwa światy. Ja mówię, co ja tutaj robię? Nie? Wokół mnie śmigłowce szturmowe, ponieważ byłem dowódcą brygady, to było osłaniane to miejsce. A przecież to była absurdalna A sytuacja? kompletnie jakby on patrzył na mnie jak na przybysza z innej planety, a ja przyszedłem z tą całą technologią do niego zakomunikować mu co? Że mu przynoszę wolność i że tak powiem, bezpieczne życie. Mocne. I koniec tego komunikatu mojego jest następujący. I gdzie dzisiaj jesteśmy w Afganistanie? No właśnie. Prawda? I teraz mówię, ten nadmiar tej fascynacji, dlatego, że były źle zdefiniowane cele wojny, źle dobrane środki, źle były skonstruowane sojusze. Okazało się, że system amerykański nie jest w stanie znieść takich kosztów, tak? Więc czasami taka Wszystkie te pokora, gadżety nie pomogły. no bo wojna jest sprawą polityczną. Technologia może wspierać, tak? Wojnę, ale Niemcy też mieli super nowoczesne czołgi, tak? Tygrys, mieli rakiety V1 i potem V2, które gdzieś tam, te Wunderwaffen latały, ale wojny nie wygrywają technologie. Winston Churchill kiedyś powiedział, że wojna prowadzona jest w okopach, ale wygrywana jest w fabrykach. Czyli to logistyka, czyli finanse. Tak jak mówił, nie wiem, cofnijmy się jeszcze dalej, Sun Tzu, że w wojnie musisz mieć spełnione te trzy główne parametry i one w takiej kolejności muszą być zawsze analizowane. Pierwsze, rozbij sojusze. Drugie, Dzieli rządź. rozbij morale przeciwnika i wolę walki. I dopiero trzecie, rozbij jego armię. Więc jak my od razu schodzimy do rozbicia armii i jeszcze w tym małym poziomie, jak chcemy się jakby tutaj skoncentrować na tych technologiach, to umyka nam ten duży obraz. I myślę, że Big Techy właśnie tak robią i doświadczamy to każdego dnia, tak? Że tam jak jedziemy w tramwaju i patrzymy na tych ludzi, którzy scrollują, to oni naprawdę, niech mi pani uwierzy, pani profesor, nie czytają tam Marka Aureliusza. Oni tam właśnie oglądają TikToka Ale i właśnie ja o programują tym się. chciałam powiedzieć, bo w zasadzie docieramy do jakiegoś takiego innego tutaj wykorzystania technologii, które z punktu widzenia tego, co pan generał mówi, jest właśnie bardzo istotne. Ja myślę o wojnie kognitywnej, można to nazwać wojną hybrydową. No właśnie, niszczenie morale przeciwnika, Percepcji postaw, rozumienia prawda, percepcji sytuacji, tak. rozumienia postaw pewnego rodzaju. Mówił pan o tym elemencie społeczeństwa, prawda, które odpowiada za afekt, za emocje, wsparcie, prawda, moralne wojny, jak i pewnego rodzaju taki jakoś attitude, prawda, postawę w stosunku do tej wojny i ja tutaj powiedziałabym, że właśnie ta rola technologii jest niestety strasznie powikłana, strasznie skomplikowana. To od nas Pewnie ludzi pan o tym, zależy. no Tak. właśnie, ale jest to jednak sytuacja niesamowita, w której no, ta sztuczna inteligencja w sumie naprawdę niewielkim kosztem, prawda, poprzez jakąś armię botów, które wysiewają jakieś posty, deepfake'i i tak dalej, może w tak znaczący sposób zmieniać postawy społeczeństwa, prawda, właściwie w krótkim czasie, budować pewne sentymenty, resentymenty, niechęci, podminowywać pewne rzeczy, które nawet państwo chciałoby nierzadko komunikować. I tu mi się wydaje właśnie, że, no bo rozmawialiśmy o takim stricte bojowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, gdzie jak rozumiem jest masa etycznych dylematów i tak dalej, ale jest ten jeszcze pozabojowy, który wydaje mi się, że teraz, zwłaszcza w Polsce, mocno odczuwamy, ale nie tylko w Polsce, czyli ten cały wymiar właśnie wojny hybrydowej, dezinformowania, deepfake'ów i tak dalej, które Tego chyba się właściwie... nie da rozdzielić teraz za bardzo między tym, co jest stricte wojskowe, a stricte cywilne, dlatego Tak, że... wy w wojsku postrzegacie to? Jako już Tak, to ponakładane jest kompletnie. No dzisiaj, ja pamiętam początek wojny na Ukrainie i te moje spotkania u pana prezydenta, tak, z premierem, z wszystkimi ministrami i właśnie widziałem też, jak wielki wpływ ma ta atmosfera medialna na sposób postrzegania decydentów. Brakowało czasami czasu na tę refleksję, no bo żeby podejść do tego problemu, to trzeba byłoby wziąć książkę, która ma 300 stron i ją po prostu przeczytać. Nie interesuje mnie, że oczywiście aplikacja nam zrobi skrót i główne punkty, tylko trzeba to przeczytać i tutaj nawet prezydent Trump, który jest dzisiaj, no, jego kompetencje tutaj, czy możliwości sprawczości są ogromne, no też podlega tym prawidłom i dzisiaj weszło nam do języka nawet coś, co wczoraj się wydawało absolutnie obrazoburcze, czyli z tweeta prezydenta dowiadujemy się, że
Co to w ogóle jest? Nie, to nie, może SMS-a do kogoś napisał, tak? Że jakby ta klasyczna dyplomacja, która mówi o tym, że jednak trzeba usiąść, porozmawiać, część w kuluarach. Dzisiaj właściwie nie ma czegoś takiego jak kuluary, bo jak coś jest, ja uknąłem takie słowo, że jak coś nie jest Twitterable, to w ogóle nie ma wartości. Tak? No bo najważniejsze jest to, żeby mnie postrzegano, żebym ja był na tych zdjęciach, że to ja kupiłem, ja załatwiłem, ja tam byłem, ja tam uściskałem. No w przypadku prezydenta Trumpa to szczególnie tak Ale- jest, zwłaszcza, że on od lat 70. jest cały czas Tak, jest takim ego zwierzęciem XXL, tak. medialnym, nie? Nawet pamiętam, że była ciekawa analiza Ezry Kleina z New York Timesa, który powiedział, że właściwie jest to przedziwny fenomen postaci całkowicie płaskiej, to znaczy takiej, która komunikuje absolutnie wszystko, co robi, nie? Bo Tak, no. nie ma tej głębi tego Ale zakrytego my komponentu. trochę dajemy na to zgodę. To mnie Oczywiście, właśnie irytuje, oczywiście. że teraz będąc już w tej swojej drugiej wersji, czyli w rezerwie i mając też możliwość, co absolutnie jest fenomenalne dla mnie poznawanie, jeżeli chodzi o kanał Zero, tej części medialnej i tego właśnie backstage'u, czyli jak tam te kulisy wyglądają, to jest poznawczo niezwykle ciekawe i tutaj jest dla mnie wielką przyjemnością też praca z Krzysztofem Stanowskim. To zdarza mi się właśnie, że nagle moi znajomi wysyłają mi tam informacje, że coś tam widzieli, coś tam słyszeli, nie wiem, podoba im się albo są oburzeni. Ja mówię, okej, poczekaj chwileczkę, a na podstawie czego wnosisz? Nie? Ja mówię, odsłuchałeś te 1,5 godziny, czy tylko widziałeś tą rolkę, która jest wyjęta z kontekstu? No wiesz, bo nie mam czasu. Ja mówię, Nie mam posłuchaj, czasu. ale od momentu, kiedy byliśmy młodzi, przystojni, mieliśmy długie włosy i graliśmy tutaj w Na najszybszej basie. metalowej kapeli, doba ma wciąż 24 godziny. Odpowiedź na to tkwi w Twoim telefonie. Tam jest taka funkcja, ile czasu spędzasz na poszczególnych aplikacjach i prawdopodobnie tam jest odpowiedź na to, że Ty nie masz czasu na to, żeby usiąść, wziąć książkę 300 stron albo grubszą, albo żeby spędzić rozmowę godzinną czy 1,5 godziną z kimś, wymienić poglądy, albo się zastanowić, wsiąść na rower i powiedzieć, ok, wyłączam to wszystko i zobaczę, co z tego będzie. A chcesz żyć tym światem opakowań, tym światem pobieżności. Tak? Więc my dajemy na to zgodę, niestety. I to mówią czasami naprawdę ludzie, po których bym się nie spodziewał, niezwykle wykształceni, usytuowani i nagle, jak mówię, hej, poczekaj, zastanów się chwilę, ale to naprawdę tak myślisz, czy tylko zareagowałeś bodźcem? No i nagle, no okej, to ja tak na to nie spojrzałem. Panie generale, co jest nam potrzebne, żeby wygrać wojnę? Ja mówię, okej, to najpierw zdekomponujemy to pytanie i proszę mi powiedzieć, jaką ma pan definicję wojny, czy tam pani. No i ja mówię, ale to tak z konstytucji, tak z prawa, czy tak, że już jesteśmy w stanie wojny. Nawet politycy używają takiego sformułowania, że już jesteśmy w stanie wojny. Aha, Tak, czyli, ja słyszałam to od tak. ministra chociażby, że No, w stanie ministra. wojny z Rosją hybrydowej jesteśmy. No więc od dłuższego rozumiem, że czasu. jeżeli jesteśmy w stanie wojny, to literalnie otwieramy konstytucję i prezydent może wykorzystać swoje kompetencje i wyznaczyć naczelnego dowódcę. Tak czy nie? No i wtedy naczelny dowódca, a mówię o tym, bo byłem szefem sztabu generalnego, pozwolę sobie tutaj na komentarz, naczelny dowódca ma zupełnie inne kompetencje niż szef sztabu generalnego w czasie pokoju. I wyznaczenie przez prezydenta naczelnego dowódcy jest aktem politycznym. Tak, Rosjanie powiedzieli, no skoro prezydent wyznaczył naczelnego dowódcę, to jesteśmy w stanie wojny. W stanie wojny jakiej? Nie wiem, przemysł jest teraz zmilitaryzowany, ograniczyliśmy wolności obywatelskie, bo przecież państwo może ograniczyć w czasie wojny wolności obywatela, tak? I używamy tak sobie, to jest taka hipertrofia tego użycia, dwa słowa. Jedno to jest wojna, a drugie to jest strategia. Dzisiaj wszystko jest wojną i wszystko jest strategią. Tak, Czyli i bardzo dużo geopolityki, dlatego jak wszystko się nią jest, to wątpiłam, znaczy czy nic tak nią nie jest. określić tutaj Ja- zakres też Pana ekspertyzy, bo właśnie słuchałam ostatnio bardzo ciekawego podcastu o tym, że słowo geopolityka jest tak mocno nadużywane, że w tym momencie musimy już być ostrożni, jeśli chcemy Ja być powiem Pani, że mam precyzyjni. taki ciekawe, tutaj myślę, że naszych widzów może zainteresować, przeskok, ponieważ jestem też, oprócz wielu moich pasji, tak, jestem oczywiście fanem Formuły 1 i jest tylko jeden zespół, któremu kibicuję. No jaki? Musimy Oczywiście już się czerwone Ferrari. Okej. Od lat. Ja już mam tyle lat, że pamiętam wypadek Niki Laudy. I tam jest też często używane takie sformułowanie jak strategia wymiany opon. Mówię, okej. Czyli w moim rozumieniu strategia to są zasady użycia przemocy przez państwo. Tym jest strategia. I tutaj stawiamy kropkę. Z tego względu, że rynek właśnie cywilny zaczął sobie tutaj uzurpować biznes, tak, banki, strategia banku, strategia finansowa, strategia sprzedażowa. I my nadużywamy tego słownika, który ma pewien kontekst, tak? I sobie tak wyświechtujemy
tą naszą rzeczywistość tymi słowami. I w Formule 1 tak naprawdę, kiedy chodzi o to, żeby zespół wygrał rywalizację przez cały rok. Na to się składa przygotowanie kierowcy, na to się składa oczywiście technologia nowoczesna, to też jest fascynujące do obserwowania, między innymi też AI. Na to się składa oczywiście kwestie reklamowe, finansowe, no i też może być tam jedną z tych części przygotowanie aerodynamiczne bolidu, ale też wymiana opon. Tak, czyli czy wymieniamy raz, czy wymieniamy 2 razy, czy tam mieszanka jakaś tam miękka, średnia i tak dalej. Więc jakim prawem używamy takiego sformułowania, skoro jest to taktyka wygrania wyścigu, która nas prowadzi dopiero do strategii, która pozwala nam wygrać rywalizację tam Ferrari z Mercedesem czy tam z Red Bullem. Nawet na tym przykładzie widać, jak używamy sobie tak niefrasobliwie tej terminologii, mieszając wszystko po kolei. A wojny też używamy niefrasobliwie? No też tak jest. No, musimy tutaj, jakby oczekujemy od polityków, żeby jeżeli używają takiego sformułowania, że właściwie wojna jest kwestią miesięcy, to żeby nie zużywali tego politycznie dla swoich celów i oglądalności, tylko żeby wytłumaczyli obywatelom, o jakim rodzaju wojny mówimy i jakie środki przedsięwzięli, żeby temu zapobiec, bo my płacimy 5% PKB i kolejne pokolenia tam będą ponosić tego konsekwencje, żebyśmy wiedzieli, czy to jest dobrze wydawane. Tak? A my mamy komunikat, że za kilka miesięcy będzie wojna, nie wiemy jaka, nie wiemy jak się do niej przygotować, a właściwie nie wiemy nawet jak będziemy reagować jako państwo używając instrumentu wojskowego, czy tej przemocy, której częścią będą siły zbrojne, której częścią będą technologie, której częścią gdzieś tam będzie sztuczna No inteligencja. to jak nazwać tą sytuację wobec tego? No taki multikryzys, który się odbywa w wielu obszarach. Myślę, że dobrą poradą jest to, żeby sobie przebiec, nie wiem, tam kto ile lubi, tak, kilka kilometrów, tak, na poziomie takim neurobiologicznym dotlenić mózg, potem, żeby wyłączyć wszystkie telefony, przeczytać książkę, porozmawiać z kimś ciekawym i zastanowić się, czy my po prostu reagujemy tylko na bodźce, czy jesteśmy trybikami w tej maszynie, czy chcielibyśmy o czymś zdecydować. Więc to jest pytanie absolutnie na poziomie filozoficznym. Ja się w 100% zgadzam. Oczywiście gdzieś tam kołacze mi się w głowie trochę taka myśl, że technologia jest na tyle doskonała, że może tworzyć pewnego rodzaju iluzje, które są dla nas no, bardzo trudne do odpakowania, tak nawet percepcyjnie. Nie? Niektóre deepfake'i już są tak dobrze zrobione, że w zasadzie przy braku narzędzi, też znowu technologicznych narzędzi, bardzo trudno stwierdzić, czy to, co widzę, jest prawdą, czy nie. I tego się pakuje tak dużo, że ja mam wrażenie, że w społeczeństwie jest jakaś taka konfuzja już, czy to, co ja widzę, jest prawdą, czy nie, która się przenosi na masę innych obszarów naszego życia, nie? Że już nam się ta rzeczywistość trochę zakrzywia. Ja bym jednak troszeczkę kontrowersyjnie jakby odwrócił to pytanie, bo mówię, no, mam sporo kontaktu też i z ludźmi z różnych, że tak powiem, grup, i z biznesu, i z nauki. Też staram się rozmawiać tutaj z młodzieżą. I mamy taką oto sytuację, że dostaję tam od znajomego jakiś krótki film dotyczący historii tam, nie wiem, Persji, który tam ma 10 minut. I on jest tam głęboko polecany. I ja mówię, no fajne, to ciekawe, no ale nie jest dodatek do jednej z gazet tam, które sobie prenumeruję, też zresztą cyfrowo, który poświęcony jest Persji. I on ma tam kilkadziesiąt, kilkaset stron, chyba nawet ponad 100. I tam jest ta Persja pokazana właśnie z różnych perspektyw, tak, historycznej, technologicznej, kulturowej, religijnej, geostrategicznej i tak dalej. I teraz ja mówię, okej, no ale co mam z tym zrobić teraz, nie? To ty decydujesz, że wystarcza ci ten 10-minutowy filmik, dlatego że nie chcesz, a przecież jest to twój wybór, nikt ci nie zabrania, usiąść i przestudiować to. Więc dzisiaj, kiedy widzimy, że rodzice jakby pozostawiają te dzieciaki na żer tutaj, czy na tą pastwę tych technologii, nie wykonując tej pracy, no bo to trzeba jednak usiąść, no i trzeba w te papierowe gry tam zagrać, trzeba spędzić czas, tak? Trzeba opowiedzieć jakąś bajkę, trzeba tą bajkę przeczytać. Więc sami troszeczkę odsuwamy tą odpowiedzialność, zwalając to na big techy, które oczywiście nas zachęcają, tak? No, ostatnio miałem przeciekałą dyskusję, jak jeżdżę gdzieś taksówkami. To jest w ogóle jedno z najlepszych źródeł analitycznych, kierowcy taksówek, wspaniali obserwatorzy. Oni mają human intel. Absolutnie fenomenalne. No i właśnie ucięliśmy sobie taką pogawędkę na temat nowoczesnej technologii po jakimś tam czasie, na temat, no pan był taki gdzieś po 40, na temat właśnie wpływu na młodą generację. Ja do niego mówię, wie pan co, ma pan na pulpicie tej taksówki więcej informacji w ciągu sekundy niż przeciętny kierowca taksówki jakieś 30 lat temu miał przez chyba miesiąc. Bo to ma pan parametry samochodu, jak się ładuje ta bateria,
jakie są tam temperatury, tu ma pan te zamówienia, które tam przybywają z lewej, prawej strony, tu ma pan nawigację, wszystkie informacje odnośnie korków, tam czasu dojazdu, może pan to wariantować. Na kolejnym telefonie tutaj żona pisze jakieś rzeczy, zatrzymał się pan na światłach, tam te reklamy do pana rozmawiają. Ja mówię, pan, no mózg ludzki na poziomie neurobiologicznym, on nie dokonał takiego skoku i pan musi z tymi informacjami coś zrobić. I teraz usłyszy pan i zobaczy tylko tą, która jest najgłośniejsza, najbardziej agresywna, najbardziej wulgarna lub śmieszna, no a to, co jest wartością, jeszcze raz tutaj wrócę do klasyków greckich, to nie jest agresywne, to nie jest wulgarne, to nie jest śmieszne, a czasami nawet trudne. Natomiast sami dajemy przyzwolenie na to, żeby ten świat tak wyglądał i troszeczkę jak gdyby tak uciekamy od odpowiedzialności, że to przecież my decydujemy. I tutaj naszym widzom, jakby, jeśli pani pozwoli, bym delegował taką pracę, żeby sobie przy kawie otworzyć swój telefon i zobaczyć, ok, to ile ja czasu spędzam na tej aplikacji, na tej i dlaczego. A można to nawet rzucić do czata GPT, tam parę rzeczy może Mi to napisać. jest bardzo bliskie, muszę powiedzieć, co Pan mówi. To znaczy, że to nie jest tylko tak, że są te wszystkie instytucje, które są za nas odpowiedzialne i projektują nasze życie. My też jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i powinniśmy na takim poziomie metarefleksji czasami się zastanowić, co my właściwie robimy, jak spędzamy czas. Absolutnie się z tym w 100% zgadzam. Natomiast myślę, że jesteśmy jednak, uwikłani i to jest dla mnie ta trudna część, taką sytuację, w której mamy do czynienia z takim technologicznym wyścigiem zbrojeń, żeby ktoś nagle sobie powiedział, słuchajcie, ja muszę od tego odstąpić, ja się chcę zastanowić, albo my jako tutaj, prawda, struktura, my jako armia, my musimy sobie przemyśleć, jakbyśmy chcieli to robić. My chwilowo wypisujemy się z tego całego wyścigu, z tych zakupów, prawda? Po drugiej stronie jest ten big tech, który mówi, wycofujesz się z zakupów, a twój sąsiad się nie wycofuje. Twój sąsiad bardzo dużo będzie teraz kupował i zobacz, w jakiej jesteś sytuacji. Jest świat granic, to już nie jest ten globalistyczny świat, co znaliśmy, to jest świat, prawda, protekcjonizmu, ochrony, zamykania się i tak dalej i my temu światu dostarczamy idealny produkt i ty się z tego teraz wypisujesz. I mi się wydaje, że te dwie logiki są, na jakimś poziomie trudne. To znaczy, może ta jedna jest obywatelska, a ta druga jest jakaś bardziej, nie wiem, systemowa, państwowa, ale to jest dla mnie jakby trudne, jak ćwiczyć, że tak powiem, ten mięsień, o którym tutaj mówimy, takiego czasami odstąpienia, nabrania odległości, prawda, od narzędzi technologicznych, sytuacji, w której jestem i tak dalej, z jednoczesnym, nieustającym parciem na to, żeby być jeszcze bardziej innowacyjnym, bo a nuż przeciwnik kupi coś szybciej. No, najpierw musielibyśmy sobie zadać taki trud, żeby zapytać się, która z instytucji miałaby pewne kompetencje, czy to państwo systemowo, czyli edukacja, nie wiem, rozwiązania jakichś norm prawnych, ustawowych, czy to ma być właśnie Kościół, czy to ma być rodzina, czy my sami. Więc to jest pierwsze pytanie, którym trzeba byłoby się jakieś poddać. Ja jestem jednak troszeczkę jakby z natury optymistą, czyli głęboko wierzę, że faktycznie tak jak kiedyś pojawienie się elektryczności wzbudzało kontrowersje, a przyniosło to jednak finalnie i pozytywy i negatywy, ale więcej pozytywów, czyli nie, silnik spalinowy, czy tam nie wiem, wynalezienie radia. Natomiast na pewno jest ten jeden rozróżnik, mianowicie ta kompresja czasu, ja tak to nazywam, że w tych wszystkich rewolucjach, które wcześniej wymieniłem, trwało to, natomiast dzisiaj jest takie wrażenie, jakby wszystkie naraz, te 4 rewolucje, czyli wszystko, o czym mówił Kopernik, czyli przestrzeń kosmiczna, wszystko, o czym mówił tutaj Gutenberg, czyli sposób, w jaki się komunikujemy, jak się uczymy, jak tą wiedzę rozpowszechniamy. To, o czym mówił Darwin, czyli co z tym naszym ludzkim ciałem, czy my je chcemy modyfikować, czy nie chcemy i do jakiego stopnia. I tutaj jakby ostatecznie mówię tutaj o Freudzie, czyli jednak, żeby wejść do tego obszaru, to sztuczna inteligencja powoduje, że te wszystkie 4 rewolucje wzięła sobie w bardzo małej funkcji czasowej. Inicjatywę mają tutaj big techy, bo ludzie jakby nie są zdolni do tej refleksji. I musimy sobie stworzyć jakieś takie mechanizmy obronne, nie na zasadzie, że teraz nie będziemy używać telefonów komórkowych, bo to jest praktycznie niemożliwe, ani że zastopujemy te badania różnego rodzaju, bo jednak ta sztuczna inteligencja ma ogrom też pozytywów, które niesie, medycyna chociażby, tak? No, nawet Dzisiaj. prognoza pogody, dużo Bardzo wiele rzeczy. precyzyjna. Natomiast jednak bym widział tutaj ogromną rolę państwa, dlatego że wprowadzenie autonomicznych platform w komunikacji miejskiej dzisiaj w Warszawie jest praktycznie wykonalne.
gdybyśmy się uparli, to... Technologicznie jesteśmy gotowi. Tak, wydaje mi się, że jutro, no już są przecież w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, tak, już taksówki jeżdżą na wielu portach lotniczych, tak, przecież są No w komunikacje takich międzynarodowe. izolowanych jednak cały Ale czas. okej, ale- Chociaż w San Francisco Tak, sobie jeżdżą. i tak. na razie nie ma żadnych wypadków, tak, czyli sprawuje się to nieźle. Zresztą jadąc samochodem i tak już wiele tych elementów mamy, asystent pasa, tutaj to hamowanie, tak, przecież zawsze szybciej zadziała niż człowiek, tak, czy przy cofaniu nas tam ostrzeże. Więc dzisiaj moglibyśmy w Warszawie przejść na platformy autonomiczne w autobusach, które nie domagałyby się dnia wolnego, podwyżki, jeździłyby tam 24/7. Z dużym prawdopodobieństwem jeździłyby bezpieczniej. Może nie tak szybko, tak, ale myślę, że jak jest 50 na godzinę napisane, algorytm by to widział, to jechałby 50, a nie 55 czy 60. Natomiast jest to znowu wyjęcie technologii z kontekstu, dlatego że wprowadzenie jutro w Warszawie komunikacji miejskiej autonomicznej spowodowałoby, że nie wiem, 2000 kierowców traci pracę. I teraz kto tą pracę im zapewni? Ta firma, która dostarcza autonomiczne platformy, czy państwo? 2000 rodzin pozostałoby bez środków do życia i przeciętny kierowca autobusu, no nie wiem, czy jutro byłby, nie wiem, wizerzystą, czy nie wiem, zostałby muzykiem, stand-uperem, czy nie wiadomo. Więc państwo ma odpowiedzialność, żeby widząc te metaprocesy, które zachodzą w naszym życiu, żeby je jakoś regulować. Bo oprócz tej części technologicznej jest właśnie aspekt społeczny. Tak? I tutaj mamy ogromne wyzwania, które nadchodzą. Demografia, o której tu przed programem też chwilkę rozmawialiśmy, która powoduje, że będzie coraz więcej potrzeb w obszarze opieki medycznej, tak, ale dla ludzi starszych, bo statystycznie będzie ich więcej. Z politycznego punktu widzenia to oni będą tym czynnikiem, elektoratem, o którego będą zabiegać politycy. Silver Generation. Tak, tak. I więc tutaj technologie i startupy, które się tworzą w obszarze chociażby tych procesów, nie chodzi tylko o technologię, tylko o zaburzenie całego dużego procesu, tak jakim jest tutaj funkcjonujące państwo. Więc tego nie słyszę w dyskusjach dużych. Wiemy doskonale, że demografia tak, no, nie idzie tutaj najlepiej w Polsce. Jest coraz mniej się rodzi dzieci, coraz później kobiety decydują się o tym, czy kobiety, no to nie jest tylko decyzja kobiety, tak, no, żeby też była sprawa jasna. Inaczej, Niesprzyjające są czasami warunki, a czasami jest tak, że myślę, że jest, no w Chinach obserwujemy to, że właściwie rosnąca klasa średnia, no ale tam ze spuścizną, prawda, wcześniej regulowania, ile dzieci No się właśnie. posiada, bardzo ostrożnie rozważa, ile mieć dzieci, a jak już decyduje się mieć dziecko, to dziecko musi mieć zapewnioną przyszłość, więc to bardzo dużo kosztuje i potem, prawda, tych dzieci nie jest dużo Więc i czasami szereg różnych jakby rozstrzygnięć. może to nie jest super nowoczesny serial w tej pierwszej jakby chronologicznie wypuszczonej wersji, czyli ta Nowa Nadzieja, czyli czwarta część Gwiezdnych Wojen, która się chronologicznie okazała jako pierwsza. No tam jest wiele ciekawych odpowiedzi. To jest wspaniała w ogóle, to jest wspaniały mit, taka moja bajka z dzieciństwa, oparta zresztą na tych monomitach Josepha Campbella fenomenalnych, która mówi właśnie o tej walce dobra ze złem, która na końcu oczywiście są technologie nowoczesne, stacje bojowe, tutaj lasery, a na końcu jednak przychodzi Obi-Wan Kenobi czy Mistrz Yoda i mówi, że tą moc czerpiemy z tego środowiska wokół nas, tak, że jednak jest coś ważniejszego, że wolność jest czynnikiem decydującym, a nie imperium, które będzie nam coś narzucać, więc jest tam sporo takich dobrych, lekkiej formie, takiej biało-czarnej podanych i myślę, że to w ogóle powinien być A Dune obowiązkowe. pan lubi? Uwielbiam i Ja jestem wielką fanką Dune'a. czekam na trzecią część, bo już jakiś tam trailer się pojawił. Duna też jest bardzo o człowieku po technologii Tak, nawet. tak. I no jest też ta w ostatniej wersji, bo rozumiem, że rozmawiam o tej ostatniej wersji fenomenalnej, jest jakiś rodzaj energii, która, nie wiem, zamraża mnie na chwilę, po prostu jestem w troszeczkę innym świecie, chociaż ostatnio, żeby mieć swoje zdanie, poszedłem tutaj na Odyseję i też miałem przeciekawe obserwacje, jak mocno oddzieliliśmy te wartości, zwłaszcza dla mnie jako żołnierza, który w życiu kilkakrotnie wracał z wojny, tak? Więc Homer pisze o dowódcy, który wraca z wojny, wraca długo, tak? Wraca z problemami i finalnie z dylematami. I w ogóle nie dyskutowaliśmy na temat tego, o czym napisał Homer, chociaż nie wiemy nawet, bo to było 800 lat przy naszym Homerom, więc nawet nie wiemy do końca, czy to tylko Homer pisał. A koncentrowaliśmy się właśnie na tym, czy te zbroje były zgodne z wzorami, w ogóle czy Helena Trojańska mogła być ciemnoskóra,
a w ogóle czy to nie było... Czyli właściwie coś, co powinno być peryferium dyskusji, stało się opakowanie, jej centrum. opakowanie. Ja powiem, okej, idę, żeby samemu mieć jakieś tutaj, jakieś zdanie. Mówię, dla kogoś, kto ma jakiś, tak jak to się z panem Tomaszem Raczkiem zgadzam, że 50% to jest to, co pokazuje ekran, a 50% tego projektora mamy w głowie, tak? I więc ja z moim projektorem kogoś, kto z tych wojen wracał, jakkolwiek byśmy je definiowali, znowu wracamy do definicji, czy to była wojna, Rzeczpospolita nie była w stanie wojny z talibami, to ten film jest wartościowy. Natomiast jeżeli kosztuje $250 milionów, $250 milionów, pierwsza część Gwiezdnych Wojen kosztowała chyba, nie wiem, o 8 czy tam 12 miała kosztować, a była przełomowym filmem z użyciem nowoczesnych kamer i specjalnych studio. Kosztuje $250 milionów, które prawdopodobnie wysupłano gdzieś tam w Dolinie Krzemowej. No to wpływ sponsorów i donatorów tutaj tych $250 milionów na reżysera, no był ogromny. I my dajemy zgodę, my chcemy takie filmy, tak? Chcemy filmy spektakularne, z efektami specjalnymi. Rzadko mamy jakieś tam ambitne kino, które jest o czymś wartościowym, muszą być wybuchy, muszą być symulacje, muszą być tutaj efekty komputerowe, które kosztują ogrom pieniędzy, a ogrom pieniędzy oznacza, że reżyser tej wolności, takiej prawdziwej, który mówi, okej, ja mam prawo, tak? Jestem reżyserem, mogę nawet Homera, mogę się zamachnąć i no pewnie są jakieś granice. Trudno, żeby w Polsce nagrać film o Janie Pawle i ocenić, że on był ciemnoskóry, tak? No to byłoby, że tak powiem, przekroczenie już jakichś tam granic. Natomiast czy coś, co wydarzyło 800 lat temu, czy to naprawdę było ważne, czy Helena Trojańska była ciemnoskóra, czy też nie? Dla mnie ma to drugorzędne znaczenie. Natomiast te wartości właśnie o tym, że fenomenalna scena, kiedy Odyseusz tutaj spotyka tą czarownicę, nie wiem, tak można tutaj nazwać, kiedy zamienia jego podwładnych w świnie, mówiąc o tym właśnie, że oni w sumie świniami to już wcześniej byli, tak, że tak się zachowywali na wojnie, bo tracili swoje instynkty, ten kod tak, wartości, no jest nadrzędny i film jest ciekawy. Natomiast jak chcemy go ocenić na poziomie opakowania, no to taka będzie nasza ocena. Mam ostatnie pytanie i to jest trochę pytanie związane z demografią, takie odrobinę zaczepne, bo właściwie mówiliśmy tutaj dużo o tym, że ta technologia to jest jakaś składowa, ale są te wszystkie jakby dużo istotniejsze jakby osie, prawda? I konfliktów, i wojen, i nie wiem, tak jakby też w ogóle odbioru społecznego tych wszystkich zjawisk i ze mną to bardzo rezonuje, ale tak się zastanawiam, czy w ogóle te takie jakieś czasami pojawiające się tu i ówdzie wizje wojny bez ludzi, to znaczy wojny, konfliktu zbrojnego, który jest prowadzony całkowicie poprzez proksy technologiczne, gdzie ludzie już de facto w wojnie nie uczestniczą. No niestety prawdopodobnie uczestniczą jako cele, ale nie uczestniczą jako ci, którzy biorą udział w ataku, powiedzmy, albo się, no albo w obronie. W sensie, że czy w świetle małej demografii, spadającej demografii, będziemy mieć żołnierzy zawodowych za, nie wiem, 20-30 lat? Czy będzie jednak jakaś próba doprowadzenia do sytuacji, że ta rola żołnierza się całkowicie zmienia i że de facto w samym polu konfliktu tego żołnierza nie ma, jest tam właśnie tylko technologia? Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy znam przyszłość, No. to musiałbym tutaj znowu No musiałam zdecydować trochę zaczepić mistrza na Jodę. koniec. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dzisiaj, na tą chwilę, obserwując te procesy, nie ma najmniejszej wątpliwości, że liczba platform autonomicznych, robotyzacji będzie większa niż jest teraz. Dlatego, że roboty to robią szybciej, dokładniej. Energia nie jest tutaj jakimś, nie wiem, infrastruktura, jakieś wyzwanie? Zaraz się mogę też do tego odnieść. Natomiast to prowadzi nas też do takiego bardzo ciekawego wątku politycznego, mianowicie im więcej będzie tych platform bezzałogowych, tym mniejsze będzie polityczne ryzyko konsekwencji. I politycy bardziej byliby skłonni, żeby wysłać drony nad Petersburg, które, no jak ktoś zestrzeli, to je tam zestrzeli, niż wysłać załogowy samolot pilota, który zostanie przejęty przez przeciwnika lub trzeba będzie jego rodzinie tam wytłumaczyć, co on tam w ogóle robił. Więc na pewno połączenie tych elementów, czyli rozwój nowoczesnych technologii, ogromny wpływ tych big techów i pewien polityczny taki apetyt właśnie wynikający z tego, że łatwiej będzie użyć tych platform bezzałogowych, pomijając, że one są w znakomitej większości w wielu obszarach skuteczniejsze niż człowiek, będzie większy. Więc z Markiem Milleyem, panem generałem poprzednim szefem sztabu, to amerykańskim, rozmawialiśmy na jednej z konferencji w Izraelu
odnośnie nowoczesnych technologii i generał Milley powiedział, że tak ocenia, że w ciągu najbliższych kilku lat około 40% platform może być już bezzałogowych. Więc to jest kierunek... Czyli to jest odpowiedź na tak. Tak, czyli zdecydowanie liczba tych platform bezzałogowych będzie coraz większa. My dzisiaj nie znamy jeszcze skali, co to będzie oznaczało jakby w takim metaprocesie. Opowiem Pani taki ciekawy przykład. Miałem spotkanie z bardzo dużą taką firmą, która chciała tutaj mojego zdania i ekspertyzy na temat właśnie platform autonomicznych. No i pokazali mi pewne systemy uderzeniowe, które mogą się przemieszczać na polu walki, wykonują zadania, zmieniają pozycję, uzupełniają amunicję i wyglądało to całkiem inspirująco. Ja zadałem im takie pytanie, słuchajcie, pokazujecie mi taki mikrowycinek tej technologii. I wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Jest czas pokoju dzisiaj w Polsce. No i prezydent, premier, minister zdecydowali, że w związku z sytuacją kryzysową należy przesunąć elementy na przykład, nie wiem, ze Szczecina, czy to jest Międzyrzecza, czy z Żagania, na ścianę wschodnią, co przecież się dzisiaj dzieje. I dzisiaj, tu i teraz, w naszych regulacjach prawnych nagle się okazuje, że gdzieś tam w Szczecinie siedzi operator, który będzie sterował jakąś grupą tych pojazdów lub kompletnie autonomiczny, wciska ten magiczny przycisk i ta platforma wyjeżdża z garażu i jedzie po publicznych drogach dzisiaj w Polsce do tego rejonu przeznaczenia, gdzie nie ma żadnych regulacji. My dzisiaj wiemy, że w Polsce tyle lat to trwa, w Stanach Zjednoczonych tam jeszcze to jest głęboko w powijakach, nie ze względów technologicznych, tylko prawnych, tak, w wielu innych obszarach. My, i maszerują te pojazdy gdzieś tam z punktu A do punktu B. No i w jednym z nich, nie wiem, spadła gąsienica, tak nastąpiło jakieś tam uszkodzenie. I teraz, czyli czy wy w swoim projekcie macie odpowiedź na pytanie, to wtedy z tego Szczecina wyjedzie jakichś załogowych 3 sierżantów, sprytnych mechaników, którzy tam przyjadą i to zrobią, czy od razu tam w tym zestawie będzie ten robot, który zejdzie i załatwi ten problem w taki czy inny sposób. I jak pokazałem im cały proces, to nagle się okazało, że no nie, oni to tylko by tutaj na tym polu walki manewrowali, a kto tam już to zawiezie i w jaki sposób to będzie się działo, prawdopodobnie kierowca ciężarówki musiałby na platformę załadować tą autonomiczną platformę i normalnie, tak jak dzisiaj, zawieźć ją tam na drugą stronę Rzeczpospolitej. Czyli rzeczywistość stawia opór. No, ja nie jestem przeciwnikiem, żeby mi Pani dobrze zrozumiała, jestem tutaj wielkim ambasadorem tych nowoczesnych technologii. Jeszcze ostatnie moje ćwiczenie, które robiłem, będąc jeszcze w służbie, to było właśnie ćwiczenie z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, na której ćwiczenie eksperymentalne, ćwiczyliśmy wszystkie roboty dostępne, jakie były. Pożyczyliśmy je od firm różnych, tak nawet nie te, które były na wyposażeniu. Daliśmy to najbardziej sprytnego dowódcy batalionu, podpułkownika, wspaniały oficer, który miał zarządzić właśnie tymi platformami. No wiadomo, że to nie było czasu aż tyle na przygotowanie systemowe, ale byłem ciekaw jego tutaj odczuć. No i przyjechałem tam w środku tego ćwiczenia, rozmawiam z nim, jak on to widzi. Firmy były zszokowane, bo one mówią, pierwszy raz w ogóle ktoś powiedział, czego oczekuje od nich, nie? Bo pytam się, jaki jest zasięg jakiegoś tam robota. Oni mówią, 900 metrów. Ja mówię, czemu 900? No nikt im nie powiedział, że ma być 2000. I nagle mówię, słuchaj, jakie masz największe wyzwania? I ten młody oficer mówi do mnie, panie generale, tak po pierwsze to powiedział, że nie jest w stanie przyjąć takiej ilości informacji. Wszystko do niego mówi, wszystko do niego gada, wszystko go o czymś informuje. Jeżeli nie stworzymy jakiegoś ekosystemu do agregacji, tam zarządzania tą informacją, to mówi, że on już ma tu wszystkie monitory pozakładane i nawet wtedy, żeśmy tutaj rozmawiali z generałem Gielerakiem właśnie, żeby zrobić badanie takie zaawansowane, medyczne, how much is too much, czyli ile człowiek jest w stanie przyjąć, no bo jeśli nie, to odda to algorytmowi, a co się działo w gazie, to wiemy, tak? Więc ale mamy też inne badania, przepraszam, tylko powiem, że na przykład badanie Microsoftu pokazywało, że ludzie, którzy dostają bardzo dużo informacji od AI, a następnie bardzo dużo delegują na sztuczną inteligencję, bo z tym nadmiarem sobie nie są w stanie poradzić, więc mówią, to już zrób za mnie, bo ja tego nie przeprocesuję. Tracą kompetencje. Tracą Tak. Więc tutaj jakby tego badania nie rozstrzygamy, a ekscytujemy się tutaj w tej debacie publicznej, tam, czy armia nadąża, czy nie nadąża, czy ma drony, czy nie ma drony, to jakby intelektualnie urocze dla mnie. Natomiast drugi był jeszcze bardziej banalny i chyba jakby jest tutaj sedno całej tej historii. On do mnie mówi, wie pan co, wszystkie te platformy autonomiczne, znaczy nie autonomiczne, bo to były roboty tam sterowane w jakiś sposób, roboty lądowe, bo ja się na nich koncentrowałem, te powietrzne były już bardziej zaawansowane, one wszystkie mają napęd elektryczny. I ja mówię, I on mówi, wie pan, ja co dobę muszę załadować te baterie.
I z tyłu za mną, jakby to wszystko jest bezzałogowe, ale z tyłu załadowanie baterii w języku wojskowym oznacza, że jakiś kierowca cysterny musi pojechać po paliwo, je przywieźć i zasilić agregat, który naładuje tą baterię. I on mówi, że jeszcze więcej ludzi musi z tyłu pracować, żeby przywieźć to paliwo. Jakby, no, możemy się umówić, że to mogą być tam panele solarne i tak dalej, ale produkcja energii dzisiaj, nie będąca częścią tych procesów jakby analitycznych, powoduje, że on mówi, że on nie jest w stanie tego załadować. I on więcej czasu poświęca na szaleństwo informacji, które do niego wpływają, nie mogąc ich skonsumować, i na zasilanie tego procesu, żeby te platformy, które tych informacji dostarczają, mogły być operacyjne. I pomyślałem sobie, że to jest zupełnie inny obszar jakby analiz. Oczywiście zrobiliśmy to tak mocno intensywnie, czyli wyposażyliśmy tego oficera w ogrom tych platform. Więc to nie jest tak do końca, że ta armia nic nie robi, nic nie wie i w ogóle tam na tej Ukrainie wszystko powinno być przykładem. Jak to wygląda, to zdarza mi się na tą Ukrainę też jeździć i rozmawiać, także tutaj był bardzo ostrożny i ja się tak mocno nie ekscytował. Więc wydaje mi się, że trzeba na te wszystkie technologiczne nowinki reagować myśleniem systemowym, takim holistycznym, w metaprocesach, patrząc od przygotowania żołnierzy do tego. Tu są takie paradoksy, że to młode pokolenie, to iPhone Generation, ono ma większe i lepsze kompetencje w komunikacji, że tak powiem, na chatroomach niż w takiej werbalnej. Tak? Więc to jest walor w pewnym sensie No tak. dla żołnierza na polu walki, ale w tym samym czasie zadamy pytanie rodzicom, tak, czy nie wiem, czy tutaj ministrowi edukacji, czy o to chodzi, czy my takiego Polaka chcemy stworzyć, żeby szybko wysyłał informacje na SMS-ie, na komunikatorze, czy też chcemy kogoś, kto jednak usiądzie i porozmawia, wytłumaczy, przyjmie krytykę, nie wiem, oceni coś. Więc to jestem naprawdę tutaj zaniepokojony tymi proporcjami rozmawiania o sztucznej inteligencji, której jestem wielkim fanem, wspieram, obserwuję, widzę tutaj dużo pozytywów, ale brakuje mi zajmowania stanowiska przez państwo. Ze Sławkiem Dębskim, panem profesorem, w naszej najnowszej książce zamachnęliśmy się na taką oto tezę, że udział w rewolucji sztucznej inteligencji jest pierwszą szansą Rzeczpospolitej, którą mamy chyba od czasów tutaj, nie wiem, Jagiellonów, że możemy wziąć udział w rewolucji na zasadach suwerennych. Dlatego, że jak zaczęła się rewolucja przemysłowa, rewolucja francuska i wszystkie wynikające z tego elementy, państwa polskiego nie było. Utraciliśmy państwowość, więc nie mogliśmy wziąć udziału w rewolucjach, które zachodziły. Mieliśmy ogromne opóźnienie w 1939 roku, znaczy w 1918, w 1939, potem hekatomba II wojny światowej, potem komunizm. I No w dziś internetowej jakoś tam wzięliśmy już udział, nie? to już była tak, Tam. transformacja, bo to 89 rok, więc to nam się troszeczkę udało i to stwarza tą szansę, że mamy dzisiaj, może nie w obszarze, nie wiem, konstrukcji chipów GPU, tak, czy nie wiem, tych big techów, to co się dzieje w ASML-u, czy w TSMC, czy tam w Dolinie Krzemowej, ale jednak gdzieś tam te bliki i te nasze przysłowiowe M-obywatele i paczkomaty dają taką impresję, że w obszarze usług, na przykład sektorowo, moglibyśmy... No w bankowości jesteśmy bardzo do przodu, w usługach obywatelskich Zapraszamy tak wszystkich, samo. żeby wyjechali poza Rzeczpospolitą, tak? Więc teraz się okazuje, że jeśli tak jest, jeśli ta sztuczna inteligencja może być potężnym motorem napędowym polskiej gospodarki, naszego rozwoju, skąd czerpią się źródła bezpieczeństwa, no to pytanie jest, jak państwo polskie to widzi. Gdzie jest strategia bezpieczeństwa narodowego, przypomnę, dokument z 2020 roku zdezaktualizowany, która by pozycjonowała i wysyłałaby sygnał do nauki, do biznesu, do startupów, że tutaj w tych sektorach sztuczna inteligencja jest oczekiwana przez państwo polskie, jest wspierana, promowana itd. Do tego na poziomie strategicznym, czyli żeby sztuczna inteligencja mogła być konkurencyjna, potrzebna jest tania i dostępna energia. Otóż to. Ta energia jest na tą chwilę cały czas, używam takiej frazy, że jak zapytałbym panią o bezpieczeństwo, natychmiast pani wzrok pójdzie na wschód, tak? Bo tam się czai zło, tam się czai niebezpieczeństwo. Ale jak zapytam panią o dobrobyt i o bezpieczeństwo, to patrzymy na północ, bo tam jest LNG, tam jest port w Szczecinie, tam są farmy wiatrowe,
tam jest nasze Baltic Pipe, które wiedzie do Norwegii, tam jest Trójmiasto nasze całe, tam jest prawdopodobnie elektrownia jądrowa, która byłaby dostarczycielem tej energii, więc cała energia, tak troszeczkę w uproszczeniu, bo wiadomo, że to jest infrastruktura, która tą energię potem musi tam na ten Śląsk i nie, na Podkarpacie tam i na oczywiście bliskim memu sercu Dolny Śląsk dostarczyć. Czyli to są te dwa najważniejsze elementy, czyli sztuczna inteligencja jako koło zamachowe gospodarki i ta szansa jakby wzięcia udziału na zasadach suwerennych, a nie przepisywania, kopiowania albo kupowania od kogoś. I drugie, tania energia. I to są te dwa elementy. I dopiero do tego dołączamy te wszystkie pluginy, czyli demografię, bo to nie może się odbywać w próżni. Do tego dochodzimy oczywiście do tego bezpieczeństwa dnia dzisiejszego, czyli co z Rosją, co z Białorusią, jaka jest nasza polityka w stosunku do Ukrainy, tak? I z tego dopiero się wyłania jakiś taki duży obraz, a takie zabiegi, że powiemy ile tam dronów żeśmy wyprodukowali, albo tam ile baterii Patriot stoi, to są mocne skróty myślowe, które nas wiodą do błędnych konkluzji. I sztuczna inteligencja, moim zdaniem, w naszej książce, tutaj ze Sławkiem, ona jest w punkcie centralnym, a dopiero gdzieś tam na końcu są te platformy bliskie memu sercu, czołgi również, bo wiele lat spędziłem tutaj w wojskach pancernych, więc jestem takim bardzo klasycznym i kinetycznym oficerem. No cóż, ja się tylko mogę zgodzić, że sztuczna inteligencja jest absolutnie w miejscu centralnym. Natomiast w tym wymiarze społecznym zgadzam się z czymś, co padło wcześniej, mianowicie, że metarefleksja, zdolność do spojrzenia na siebie i spojrzenia na innych z lotu ptaka to jest kompetencja, która w dobie rozwoju sztucznej inteligencji jest kluczowa. Dlatego bardzo dziękuję za wymianę myśli dzisiaj, bo myślę, że to jest właśnie to, na co ludzie mają dzisiaj mało czasu, Tak. a co jest chyba jednym z najważniejszych darów, które możemy sobie wzajemnie dawać. Najbardziej wartościową rzeczą, którą możemy ofiarować dzisiaj drugiemu Tak, człowiekowi jest ja czas. myślę, że tak, czas i naprawdę wymiana myśli. To jest super ważna rzecz, także ja ogromnie dziękuję za dzisiaj. Wielka przyjemność. Mam nadzieję do następnego razu. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich Państwa. Dziękuję.